część 3. 9. sesji. Wychodzicie z jaskini. Stajecie na platformie. I platforma zaczyna poruszać się do góry. Ukaru odwraca się do całej reszty, opierając się nadal swoją włócznię. Patrzy się po nich. Ukaru nie wiedział, czy to przeżyje. Ale się udało. Wyszliśmy. Drużyna pokonała swoje słabości. Została przygnieciona przez ścianę i wpadła do żadnego dołu. Pokonała te dziwne stwory stworzone przez chyba magów i wyszła zwycięsko. Nawet Osesek pokazał dzisiaj męstwo. Przeżyliśmy. Światowi przeżyli, by ciągnąć dalej swoją historię. Ukaru już widział swoich przodków, ale to nie czas dla Ukaru. Jeszcze nie teraz. Dziadowie Ukaru jeszcze muszą poczekać na niego. Ukaru ma nadzieję, że drużyna tak jak z tego bagna widzieć o wiele gorszych tarapatów w przyszłości. Albo że na nie nie trafi. Ukaru jest z was dumny. Nawet z Oseska. I podaje każdemu rękę. Druwen tak bardziej resztką sił delikatnie uderza cię w ramię. Nel cię łapie za przedramię. Ruvenie, Nel, Aleksie. Ukaru uważa, że to chyba nowy początek. Masz jeszcze dużo do zrobienia, Ukharu. A jeszcze więcej do zwiedzenia. To prawda. Ukaru wie, kto by karmił Shodoya bez Ukaru. Uśmiecham się. Odwzajemniam uśmiech. Ojciec Niebo sam stwierdził, że to nie twój czas. Miejmy nadzieję, że czas Ukaru jeszcze nie nadszedł. Ani nikogo z drużyny. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo nie nadejdzie. Dokładnie. Ale do tego czasu pozostaniemy drużyną. Drużyną światowych. Każdego zakątka w jednym miejscu. To zaszczyt walczyć u waszego boku. Czuję dokładnie tak samo. Ukaru tak patrzy na swoją koszulę. Znowu trzeba zaszyć. Ukaru chyba musi kupić jakąś wytrzymalszą. Myślę, że po wypłacie będziesz mógł sobie pozwolić na nową. Się tak łapie za swój podarty, skórzany płaszcz na ramieniu. No, myślę, że też mi się przyda zszycie. Chociaż to będzie ciężej. Ukaru kupi igły i nici. Będzie szył. Jeśli tak odnajdziesz swoje nowe talenty, czemu nie? Prawie jak kowalstwo. Może nawet prostsze. Tylko z materiałem. Ukaru tylko ma teraz nadzieję, że ten beznadziejny krasnolud nam zapłaci. Miejmy nadzieję. Ja już nie mam siły się z nim kłócić. Moją drogą, Ukharu, myślę, że wasze talenty, w sensie twoje i Ruvena, talenty kowalskie by się nam teraz przydały, bo jednak uderzaliśmy ostrymi narzędziami o kamień. Dosłownie. Dosłownie. Trzeba by kupić osełko, ale da się zrobić. Miejmy nadzieję, że za te 100 sztuk złota. Ukaru ma młot. Można naprawić powierzchowne rzeczy, a później się zobaczy. A Ukaru może rozmawiać z tym krasnoludem. Teraz, jak już Ukaru widział przodków,
i nie dołączył do nich, to taki krasnolud to pikuś. Ja co najwyżej mogę się uśmiechnąć i pomachać. Pokazać ranę, pokazać, że się walczyło i wygrało. Ciekawe, czy ten krasnolud by tam wygrał. Myślę, że nie. Nie rozśmieszaj mnie, bo mnie płuca bolą. Dobrze, że Ukaru dał ci ten bandaż. Zużyłem, ale na ramię. Ruwenie, może pójdźmy na wóz. Spróbuję ci tam pomóc. Wyglądasz, jakbyś był w fatalnym stanie. Co ty nie powiesz? Aleksia, złamane żebro umiesz naprawić? Ukaru umie. Starczy się nie ruszać przez 2 tygodnie. To za długo. Dam radę, ale Czy chcecie powiedzieć ogólnie rzecz biorąc o tym zwoju, który ma Karu? A, no... Nie wiem. Ukaru znalazł jeszcze zwój. Ale po krasnoludzku pisze. Ukaru nie umie po krasnoludzku. Rozwiń może jakieś pojedyncze słówka. Kto wie? To rozwijam i tak pokazuję Ruwanowi. Nel, o dziwo to rozumie. To jest zaklęcie. To jest zaklęcie, które ty umiesz. To jest zaklęcie duszący pył. O dziwo, to jest zaklęcie, które już znam. Fajerwerki. Ukaru chciał się nauczyć. Nie. Nazwałam to dusząca chmura. Mura raczej nie dusi. Ukaru by to nazwał raczej duszący pył. Też dobre, Kopalni. też dobre. Ukaru znalazł, Ukaru będzie używał. Chociaż nie wie jak. Ale się nauczy. Może ci pomogę. Jak mówiłam, znam to. A odpowiadając na twoje pytanie, Nel, dzisiaj mam siłę tylko na jeden. Nie musi być dzisiaj. Oczywiście, z chęcią ci jutro pomogę. Winda wjeżdża na górę kompletnie. I widzicie znowu to piękne miasto. Czy zmierzacie od razu? Tak, idziemy od razu do Olwina. Chcę Mhm. moje pieniądze. Czyli nie idę z Ruwenem prosto do wozu. Tak? Nie, Okej. Dobrze, idziecie do niego. silny chłop. On popija jakiś napój dziwnie pachnący. Ja mu tak po prostu... On jest taki blat ma tam, nie? No. Tą skrzynię na blat. Udało wam się dobrze. Wyglądacie naprawdę mizernie. Co ty nie powiesz? Było ciężko. Ale się udało. Udało się. Ty, Drużyna przetrwała. wskazuje na Ruwena. Zaczekaj na zewnątrz. Okej. Dobrze. Lloyd, idź z Ruwenem. Poszukaj kwiatków. Jakiś konkretny. Jakichkolwiek. Lloydzie, pomożesz? Chodź. Biorę go tak. Podpieram jakby go, żeby... I idziemy. No dobra, no to idziemy przed sklep i szukam kwiatków. Jak już byś jadł tego krasnoluda. Na cholerę kwiatki. Po to, żeby sobie poszedł. A po co miał pójść? Bo za dużo gada od rzeczy. Aha. Widzę, że znaleźliście fantastycznie. Zawieziecie to do Wiktora? Nie sprawdzi pan najpierw, czy jest cały? Pan Wiktor nie chciał, żeby Otwieram. był cały. Troszeczkę zarysowany. To da się wyklepać na szybko. Nie będę nic ruszać. Wiktor się tym zajmie. Staraliśmy się jak mogliśmy, żeby tego nie uszkodzić podczas walki. Wyrabiałem coś takiego
Dla wysokiego kapłana płomienia. Kiedyś stracił rękę i oko, ale to... No to... nazwać sejfem. Otwiera, wyciąga. Przeliczcie, czy się zgadza. Przeliczam. 100 sztuk złota. Zgadza się. No. To dobrze, że przeżyliście. Ukaru też się cieszy. Coś trzeba wiedzieć o tunelach? Niebezpieczne. Jak wszystkie. Spotkaliśmy jakiegoś ducha? No tak. Ducha. Ducha. Mówił, że czeka tu już 200 parę lat. I Chyba może 5. pójść, bo tunele nie zostały dokończone. Prosi, aby zostały. Tyle tuneli jest niewykończonych u nas, że to... Każdy z innej rodziny zaczyna nowy tunel, bo chce robić lepszy tunel i każdy ma lepszy na to pomysł. No, to jedna rzecz. A druga to Krety. bum. Jak drużyna wychodziła, to słyszała jakieś uderzenia. Jakby coś wielkiego uderzało. To może faktycznie zamkniemy tamte tunele. To duch się nie ucieszy. Duch się nie ucieszy. Nie sprawdziliśmy, co to było, ponieważ widzi pan, w jakim wyszliśmy stanie po walce. O, widzę. Widać, jakby dużemu chłopowi klatę przebili widłami. Blisko. No dobrze, pozdrówcie Wiktora ode mnie. Mam nadzieję, że wasza droga będzie spokojna z powrotem. No i Ukharu też ma nadzieję, bo jak nie, to się zdenerwuje. Interesy to była przyjemność. Biorę tą skrzynię. Aj. Niech Arkad pana ogrzewa. I Ukharu ma pomysł na biznes. Na biznes. Otworzyć naszą knajpę. Ale ona jest dla turystów. Tak się mówi. Na tych, co przyjeżdżają. Mało krasnoludów w niej je. Wszyscy wiedzą, że jest za droga. Ukharu i tak by otworzył jakąś tańszą. Wszyscy by tam szli. Nie, bo ona ma być znakiem rozpoznawczym tego miasta. Jak woli. I biorę tą skrzynię. I wychodzimy. Zgadza się. No dobrze. Ruben, ten krasnolud chyba nas znowu wykiwał. Jesteśmy pod ziemią, tu nie ma kwiatów. O skurwesyn. Ej. Myślisz, że mech mu wystarczy? Gdzieś tu może rosnąć na chodniku. Myślę, że może mnie nie lubić. Spotykacie się ponownie. Nie ma kwiatów. Nie szkodzi. Możemy wracać. Idziemy. Jeszcze pójdę do Shantiri. To szybko. Ale możesz już w Talangwardzie. Nie może przecież Obawiam się, że mogliby mnie nie wpuścić. w tej dzielnicy A, no zamkniętej. tak. To idź teraz. Idę My do, już idziemy do wozu. idę do Shantiri. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaczepi, jak niosę to pudło, mając jeszcze całą twarz obkrwawioną. No, strażnicy i wojownicy się dziwnie na ciebie patrzą, no ale... Lloyd, ty idziesz do Shantiri, tak? Tak. Okej, wchodzisz. Tym razem znowu ten krasnolud łysy tutaj, ale z brodą dłuższą. Dzień dobry, witam w skarbnicy Shantiri. Jak pana imię i nazwisko? Alexei Lloyd Lawrence. Czy mogę o pana kod? Oczywiście tak głośno tutaj. Tutaj proszę napisać na papierze. On tak Dobrze. zasłania sobie oczy tak palcami, tak nieszczególnie, ale... No to wpisuję, bo na twoim kanale gdzie wpisać to? Wpisz po prostu gdziekolwiek. Dziękuję, kod został przyjęty.
Czy chce pan wypłacić całą kwotę? Ile mam teraz na koncie? 110 sztuk złota. To 10? Tak. Wyjmuję ten dokument, który mi dał ten... Według tego dokumentu powinno być o 10 sztuk więcej. Ale tu jest napisane, że za przelew płaci odbierający. To opłata manipulacyjna za wszystkie koszty transportu złota przez portale magiczne znajdujące się w tym mieście. I rozumiem, że ta opłata przeszła na bank, tak? Tak. Dobrze. Tak, poproszę. tak, jak najbardziej. Jeszcze chciałbym zachęcić bardzo serdecznie do naszej nowej możliwości, którą uzyskaliśmy niedawno, do przetrzymywania magicznych przedmiotów w naszym banku. Gwarantujemy 100% bezpieczeństwo tych przedmiotów. Czy można je odebrać w każdej placówce banku, czy tylko w tej, której zostało przechowane? Akurat na obecną chwilę tylko i wyłącznie w tej, w której zostały przechowane, ale pracujemy nad tym i na miesiącach mogą ukazać się lepsze warunki. Oczywiście. Jakie są opłaty za taką Koszty usługę? są uzależnione od gabarytów przedmiotu. Na razie chciałbym wypłacić swoje pieniądze. Dziękuję za przedstawienie oferty. Jaka kwota będzie podejmowana? 110. Dobrze. Podaję ci... Czy są opłaty manipulacyjne za wypłacenie? Nie. Ale za przelewanie tych... Tak się mówi. Przelew. A właśnie, Przelewa wodę. Do czego? chciałbym upoważnić... Tfu na wodę. Chciałbym upoważnić 2 osoby do podejmowania środków z mojego banku w sytuacjach kryzysowych. Dobrze, poproszę zatem pana o pana hasło jeszcze raz. Podaję jeszcze raz. Mhm. Dobrze, jakie to będą osoby? Karu Ashavi. Podaję ci dokument, no. Tutaj Karu Ashavi. Ruven Loratris. Tak, przyliterowywuję. I to tyle. Dobrze, na obecną chwilę to jest pytanie w sumie do ciebie. I miałeś jeszcze kogoś do odbioru wpisanego? Miałem osobę, która miała odziedziczyć te pieniądze, jeśli zginę. Okej, czyli 3 osoby. Niestety może pan w swojej sytuacji upoważnić tylko i wyłącznie jedną osobę dodatkową. Maksymalnie 2 osoby. Wykreślam Ukharu. Dziękuję za skorzystanie z naszej skarbnicy Shantiri. Twoje złoto jest naszą przechowalnią. Przepraszam, nie pamiętam teraz, te nowe rzeczy są wprowadzane. No ale wie pan, o co chodzi. Dziękuję. Dobra, wychodzisz, łapiecie się pod już wozem. Shodo jest niebywale szczęśliwy przez to, że cię widzi. Tak tylnymi kopytami podskakuje. Cieszysz się, Shodo, że widzisz pana, ale nie widzisz, że pan cały we krwi, nie? Polizał cię po twarzy. I trochę troski byś okazał. Dużym, szerokim językiem. Ostrym jak cholera. Znaczy takim szorstkim bardziej, nie ostrym. Ukoru się czasem zastanawia, czy ty, Shodo, naprawdę rozumiesz coś, czy nie. To krew, a nie dżem. O, mniejsza. Dobrze, że żyjesz. Opowiadam ci w drodze, co przeżyliśmy. Pomoże mi ktoś się wspiąć na ten cholerny wóz. Tak, już idę. Dzięki. Pomagam wsiąść. I tam też skrzynię kładę. No i ja rozkładam się na tym wozie już i okrywam się tą szmatką, tym materiałem, który dostaliśmy od Lorenza. Właśnie, czy mamy coś, żeby przykryć tą skrzynię, żeby ona tak na wierzchu nie leżała? No tą szmatkę, to mogę ją trzymać tak przy sobie i przykryć tą szmatką siebie i ją... No, to tak zrób.
Jak coś mamy kota, nie wiem. Lloyd do was wraca i zasiadając tam już z przodu do położenia, Każdemu daje po 25 sztuk złota. To rozdzielcie sobie fundusze. ja też wyjmuję to, co dostałem z Shantiri. Mam jeszcze to do rozdania. To 10 na 4 osoby to będzie 27,5. 20, Mhm. 27,5. 27,5. Jesteśmy bogaci. A od Ukharu ile 25. Okej. Bogactwo. Prawie 3 cyfry. No, kieszeń ciężka. Dobrze jest tak poczuć to wszystko. Dobrze jest poczuć to, że wam się udało. Że uszliście z życiem, ale Ukharu, pomimo swojego męstwa i wszystkiego, co osiągnąłeś, masz ochotę odpocząć. W końcu. Czujesz się bezpiecznie. Zawsze byłeś dzikim zwierzęciem. Po części. Zawsze wiedziałeś, że każdy dzień przynosi kolejną walkę o światło, o po prostu życie. Ale tym razem masz ochotę naprawdę odpocząć. Haru się chyba zdrzemnie w siodle. Jakby Szodoj gdzieś skręcał, to go pociągnijcie za róg czy coś. Każdy z was otrzymuje +2 moralem. +2 do morali. Jeżeli mieliście minusy, no to wiadomo. Pocznij, Ukharu, zasłużyłeś. Ruwen już tam śpi z wycieńczenia. No, Haru chyba też, zanim to Nel powiedziała, to już chyba. Lloydzie, jeżeli pozwolisz, ja też się zdrzemnę. Kierujecie się na Talonguard? Tak. Tak. Mhm. Upłynęło trochę godzin. Widzicie jakieś polany. Jest ciemno już. Ciężko będzie się poruszać zaraz. Widzicie po waszej prawej stronie duże miasto. Znaki mówią Horncrest. Stolica Księstwa Jelenia. Ale to nie wasz cel. Dużo się tutaj kręci rycerzy. Z herbami. Z hełmami, które mają rogi, jak jeleń. To chyba tu się zatrzymamy na postój. Nie? Dobra, to jedziemy dalej. Ja tam śpię. Gdzie się zatrzymamy, tam się zatrzymamy. No mi chodziło, że na poboczu po prostu, nie? Mhm. No to na poboczu możecie. Odpoczywacie tutaj? Ukharu sądzi, że tu bezpiecznie. Dużo rycerzy. Ale i tak trzeba trzymać wartę. Jestem wycieńczony tą całą jazdą. Teraz Ukharu może potrzymać pierwszą wartę. Jak się zdrzemną. Głodni jesteście i spragnieni. Jest tu gdzieś jakaś rzeka? Chciałabym się napić mojej wody z bukłaka. Bukłaku. Kiedy ją uzupełniałaś? Jak byliśmy w tym... Zanim wyszliśmy z hotelu. Znaczy w hotelu, tego postoju u Krastolu, w tej oberży. Dobrze. No to w porządku, ale tej wody nie jest zbyt dużo. Wiem. Jest chłodno. Trochę tak. Zakładam moją czapkę. Ukharu wygląda komicznie w niej. Ale jest ciepło. Ciepło w uszy. Bardzo stylowo. To był Ukharu dał za takie coś w ranarze w zimowe noce.
Jak nazwaliśmy to zwierzę? Kłak? Może być kłak. Że kłak to raczej koty odchrząkują kłaka. Ujak. Właśnie, miałem wam powiedzieć, jak wyjeżdżaliście z Torhal, widzieliście ogromne zwierzę na wysokość około 3,5 metra, więc naprawdę wysokie. Długie, grube, z jakąś trąbą, wielkimi kłami sięgającymi z 1,5, może 2 metry. Niektóre były mniejsze, niektóre większe, z ogonkiem, futrzaste, w kolorze takim brązowawym, trochę pomarańczowym. Krasnoludy z nimi były. Dogadywały się z nimi. Ogromne istoty. Dobra. Ukharu weźmie pierwszą wartę. Drugą może wziąć Nel. Trzecią weźmie może Lloyd. A może czwartą Ruwen. Niech Ruwen się wyśpi, jak najdłużej się da. Może Lloyd nad ranem. I tak nic nie będzie widział. Ukharu weźmie pierwszą. Najgorsze, że drużyna nic nie kupiła do jedzenia na wyjazd. No właśnie, bo nie zostało nam nic z tego, co kupiliśmy do tej chatki, prawda? Nie. Co z kilofem? No, zapakowałem go na wóz. Mhm. Na pewno. Mi się wydaje, że został w jaskiniach. No, w sumie po walce nie powiedziałeś, że... No, Nie, chwilę. Nie wiem już. Nie bardzo. Raczej nie. raczej został. No dobra, odpuśćmy ten kilof. Teraz jesteśmy bogaci. 3 takie kilofy byśmy kupili. Nie no, to jest krasnoludzki, no co ty? Najlepszy na świecie. No dobrze. Czyli odpoczywacie. Skąd weźmiecie drewno? Może inaczej, zróbmy tak. Poproszę Nel na rzut na survival, Czemu Dan? Czemu nie Ukharu? bo Nel number 1. 17. Wystarcza. Nel nazbierała chrustu, drewna, gdzie znalazła jakiś tam traw wysokich. Zrobiliście sobie ognisko. Czy robicie sobie warty? Tak, Ukharu bierze pierwszą, Nel bierze drugą, Ruwen trzecią. Tak. Dobrze, na nikogo warcie nic się nie działo. Fajnie było popatrzeć w niebo. Troszeczkę pokropiło, jak się zaczęło przejaśniać. Ciężko było, będę szczery, Ukharu kompletnie usnąłeś na swojej warcie. Ale nic się nie działo kompletnie. Ale z otwartymi oczami usnąłem, żeby przerażać moich wrogów, jakby podeszli. Jesteście gotowi do dalszej drogi? Traktujemy to jako długi odpoczynek, więc sobie przywróćcie to, co musicie. Ukharu, czujesz się lepiej, ale nie możesz się nadwyrężyć za bardzo dzisiaj. O, Ukharu już dawno nie miał jakby zakwasów. O, pewnie wzrosty skórne. O, trzeba uważać. Żeby z Shodoya nie spaść. Bo może się to źle skończyć. Wszyscy wstali. Tak, Ukharu, żyjemy. Haru się czuje niemal jak nowonarodzony. Mogę to samo powiedzieć o sobie. Jako sesek. Przejeżdża parę wozów. Bardzo ciekawych. Kolorowych. Z różnymi jakimiś takimi baldachimami. Dekoracjami. I słyszycie przy tym wszystkim muzykę. Czy jakieś bębny, jakieś tamburyny. Widzicie tańczące kobiety? Jakiej rasy? Ludzkiej. Haru tak podchodzi do drogi, bo tak znajomo to brzmi, ale rasa się nie zgadza. Rozrzucają kwiaty za sobą.
Patrzę. Skupiają się wokół jednego wozu, na którym siedzi mężczyzna z kobietą. Wozy poruszają się dosyć wolno, spokojnie. Może to ten cyrk, co pani Krysia mówiła? Ukharu to raczej brzmi, jakby Oseski próbował udawać orków. No podobne brzmienia. Masz na myśli muzykę, rozumiem. O, tylko Oseski trochę lepiej grają niż gobliny. W twoich opowieści brzmi, jakby gobliny grały najlepiej na nerwach. O na pewno. Jest z 8 wozów. Może to jakiś teatr na kółkach. Co robicie? Przyglądamy się w zaszokowaniu. Ja stoję dość blisko, przy samej niemalże drodze. Dobrze, Ruben, bardzo dobrze ci idzie przyglądanie się. Ukharu Dziękuję. jesteś... I Ukharu świetnie stoisz. Ja Nel? stoję z założonymi rękoma, patrzę na nich. Ja siedzę na wozie, też się przyglądam. Gdy nagle Ukharu w twoją stronę leci wieniec kwiatów. Wow, co to? Chcę przechwycić. Ukharu nie przyzwyczaiłem do tego. Na pewno. Rzut na zwinięte dłoń. Ruben po prostu się śmieje w niebogłosy. 11. Łapiesz wieniec kwiatów. Zakładam na głowę. Lojta, ty? Ja tak bardziej patrzę na resztę jakby nas, jakby patrzę. Nie idziemy dalej? Moment. Ukharu widzi coś dziwnego. Oseski zamiast strzelać do Ukharu bełtami, to rzucają jakimiś kwiatkami. Coś mają nierówno pod sufitem. Trzeba to sprawdzić. Chyba pozytywne. Marudzisz, Ukharu, powinieneś się cieszyć z takiej okazji. Jak przyjedzie ten duży wóz, jak gdzieś będzie nas mijał czy coś, to chciałbym pomachać? Może zatrzymać? Nie zatrzymują się, ale odmachowują? Ruben? Masz wrażenie, że znasz jedną kobietę stamtąd. Jakiej jest rasy? Wydaje ci się absolutnie znajoma. Tylko dobrze nie widzisz. Bo jest do ciebie Podbiegam. profilem. Podbieram bliżej, żeby może się przyjrzeć. Obraca się w twoim kierunku, patrzy na ciebie. To nie ona. Ale bardzo podobna. Trochę ze wzdechnięciem ulgi, a zarazem zawiedzenia wracam do Ukharu. Już nie martw się, aż tak nóg sobie nie poplączę. Ruben pobiegł, jakby tam zobaczył swoją przyszłą żonę. No właśnie, Ruben tak wybiegł. Może i może nie. No nic, odjeżdżają dalej i dalej. Rozrzucając jeszcze parę kwiatów, korali jakiś. I wygląda jakby się kierowali też do Talonguardu. To jest drugą stronę. Na południe na pewno. Czy do Talonguardu? Ciężko powiedzieć. Dobra. Jadą w tą samą stronę co my. Na południe. Tak, ale wybrali inną drogę. Aha, okej. Siodłamy Shadoya i konie. Dalej kryjemy naszą skrzyneczkę pod szmatą. O, Jedziemy. chcę sprawdzić, czy ona tam jest jeszcze. Jest, jak W najbardziej. środku. Jest, jak najbardziej. Dobra. Dziwny mechanizm. Czegoś takiego żadne z was nie widziało. Maru, nie otwieraj tak tego. Spokojnie. Ukharu wie, co robi. Był kowalem. A po co ci te kwiaty? To te? Wskazuję na wieniec na głowie. No te, co miały do Ukharu lecieć. Ukharu widział, w kogo celowali. Nel zabrała. Mogę ci oddać, jeżeli chcesz. Ty masz swoją Nie. czapkę, ja mam swoją. No właśnie. Ukharu ma czapkę. Bardziej męska niż kwiaty. Jestem kobietą.
No, Ukharu wie, ale Ukharu nie jest kobietą. Trochę kobiecości mi nie zaszkodzi. Ukharu nie jest kobietą, z tego co mu wiadomo. Naprawdę? Mówisz? No, Ruwen chyba widział Shodoya, więc jakby... A przepraszam, jedna rzecz, bo się pomyliłem. Taka dosyć istotna, ze względu na to, że wy śpicie pod gołym niebem, bez żadnego okrycia, ochrony przed Jak nie, czapkę miałem. czymkolwiek, wy przywracacie tylko i wyłącznie połowę tego, co normalnie na odpoczynku. A Czy jedną jeśli czwartą. Całego. Czy jeśli byłem przykryty tym materiałem od Lorenza? Słuchaj, jesteś na powietrzu. Za cienki. Dobra, No. rozumiem. Many też to dotyczy, tak? Nie wiem. Many to akurat nie będzie dotyczyć. A zaokrąglam w górę czy w dół? Powiedzmy, że w górę. Dobrze. Więc to tak na przyszłość mówię. Teraz to nie będzie miało dużego wpływu, bo i tak będziecie 2 dni jechać praktycznie. Dobrze. Upłynęło kolejne wiele godzin. Dojeżdżacie. Mogliśmy coś złowić po drodze albo cokolwiek. Rybę, jelenia. Nie bardzo. Tutaj nie ma za bardzo takich dzikich zwierząt. Przynajmniej nie w tej części. Głębia. Kiedyś wam powiedziałem, że ten region wygląda jak stopa. I są... No on wygląda jak stopa, no. Z grzybicą? Nie. No wygląda. Znaczy wygląda jak karykaturalna buźka. I nos to jest ten lasek po środku. Nie no, powiedziałabym, że wygląda jak stopa, ale taka kreskówkowa. Tak. Wygląda jak kieliszek zrobiony przez bardzo słabego rzemieślnika. Za tą mapę spotkaliście pana, który sprzedawał mapy. Dzień dobry, ja sprzedaję mapy. A wziął od 5 sztuk złota za zobaczenie tego. Dziękuję. Co za zobaczenie? Co za zdzierstwo. Znaczy nie, no dobra, macie tą mapę. O, Od kogo wziął? Kradliśmy po prostu. Czekaj, od kogo? Od ciebie. to jak Lloyd tak wydaje pieniądze na mapy, to może Ukharu też da Lloydowi mapę. Daj mu tą mapę tej jaskini. Teraz dawaj 5 sztuk złota. Nie no, Ukharu nie chce pić już. No. Chce mieć więcej miejsca w plecach. Ukharu, zainwestowałbyś w dużą torbę. Ukharu teraz może inwestować, bo ma pieniądze. Ma czapkę. Ukharu chciał i tak sobie kupić czapkę. No widzisz. Ukharu ma taką narzutę, jak pada deszcz, taką wiązaną. Ale jeszcze nie padał. Wydaje mi się, że padało nad ranem. Ale to Ukharu spał. To skąd miał wiedzieć? No śpi jak kamień. Podobno śpisz z otwartymi oczami, mogłeś się okryć. Skoro taki świadomy jesteś. Ukharu nie jest świadomy. Ukharu po prostu przeraża wrogów nawet przez sen. To jest taktyka, rozumiem. Myślę, że powinnam się tego nauczyć. Oj, mało to kobiece, Nel. Już mam wianek. W wojnie nie liczy się kobiece. Ale nie jesteśmy na wojnie, Ukharu. Wydaje mi się, że jest powód, dlaczego ciało zamyka oczy, kiedy zasypiamy. I myślę, że to może być niezdrowe tak długo, że macie je otwarte. A nie no, Ukharu tak tylko jak musi. Nie zawsze ma otwarte oczy, sprawdzałam to. Właśnie, nie bolą cię? Od tak długo trzymania otwartych? Nie są za suche? Zadają pytanie Ukharu, jakby to było, nie wiem co. Ukharu tak ma i koniec, no. Czasem są otwarte, czasem nie. Zależy od humoru Ukharu. Jak zmęczony zamyka. Jak czujny otwiera.
Zmieniając temat, jeżeli pozwolicie, Ruwen, zainteresowałeś mnie podbiegając tak do tej kobiety. Wyglądałeś jakby była ci znajoma, jeżeli mogę o to pytać. Tak, nie martw się. Tak, przypominała mi jedną kobietę. Aczkolwiek niestety nie była to ona. Twoich rodzimych stron. Z moich rodzimych stron. Ukharu się coś przypomniało. Ukharu miał wizję, Jaką wizję? jak umierał. Na zdrowie. Na Na zdrowie. zdrowie. Spanie pod niebem nie było chyba takie rozsądne. Ukharu widział dwie rzeczy, jak miał wizję. Ukharu domyśla się, że widział kwiat duchów, przodków. Widział swego pradziada, Ashawi. Ale no to normalne. Znaczy no nie, bo Ukharu wolałby nie ginąć, ale Ukharu widział jeszcze kogoś. Jak patrzy na Lloyda. Ukharu widział postać z piorunami. Wieloma piorunami. Chyba była stara, ale Ukharu nie pamięta. Czy to... O, to szokujące, jak... Pytanie do Game Mastera. Czy ja byłem w stanie określić rasę tej osoby? Wyglądała Tak bardzo enigmatycznie bardziej. bardzo, bardzo ciężko było określić jej twarz. Była na pewno stara, sędziwa, ale była humanoidalna. Była trochę ludzka, trochę orkijska, może trochę elficka. Na pewno nie była Minotaurem. I To miała Ukharu wie. może krasnoludzką brodę. Nie wiesz. Ciężko ocenić. Na pewno nie była Minotaurem, to Ukharu wie. Była bardziej taka nasza. To nie może być przypadek. To musiało być to przeznaczenie. Może Ukharu po prostu ma jakiegoś oseska w rodzinie, o którym trochę plama na honorze. Bez obrazy. Wstydziłbyś się swojego przodka? Nie no, wstydziłby się Ukharu, że to osesek był. Przejeżdżacie znowu koło ruin Falcon's Reach. Czy gdzieś koło czy gdzieś można zobaczyć tą drużynkę? Z Josephem? Gdzieś może się tam kręcą? Nie. Okej. Czy chcecie przewinąć do dotarcia do Talonguardu, czy porozmawiać jeszcze? Chyba przewinąć. Dobrze. Zmienimy zatem nastrój. Miasto Talonguard. Piękne i majestatyczne. Jest więcej rycerzy niż było ostatnim razem tutaj w okolicach. Jakby się zbierali do czegoś. Wjeżdżacie. Stawiacie wóz przy stajniach? Tak. Konie w końcu szczęśliwe, że mogą pobiegać. Strażnicy patrzą na Ukharu. Przechylają głowę. Tak już Ukharu dajesz Odaja. No coś podobnego, no ciągle wraca. A co ma nie wracać? Dobra, jakiś cywilizowany jesteś. Teraz płacisz 2 sztuki. No daj im 2 sztuki. Nawet dam im pół sztuki na piwku. O! No, kupię za to pół kurę w południowym królestwie. No ale dzięki, orku. Grosz do grosza. Za konie też po 2 sztuki za jednego. Najlepiej jest z tymi, To już nie Ukharu płaci. najlepiej jest z tymi, co karoce. Tam szturcha innego. Najlepiej jest z tymi, co karoce przyjeżdżają w wozie koni. No i dobrze, zostawiacie swój wóz tam też? Tak. Czy bierzecie pakunki
Oczywiście, że tak. Oczywiście. Bierzemy skrzynię, to na pewno. Czemu Ukharu je, jak nie ma nic do jedzenia? Żuję swoje roślinki. Nie masz. Nie masz. Nie. Dobrze. Zanosicie kuferek. Rozumiem, że idziecie od razu do tawerny. Tak. Ja niosę tą torbę. Znaczy, Boże, skrzynię. Podchodzi do was mężczyzna. Hej, zatrzymajcie się. Czy widzieliście ostatnio, jak bardzo wieje? Nie. Moja żona jest piękna. Mnie tutejsi. Polecam czapkę. Nie wieje. Ostatnio zaczyna się sezon na króliki. Dużo się płodzą. Łatwo będzie upolować. Dobry gulasz. Dziękuję. Ukharu dziękuję. Idzie bardzo drętwo w prawo. Przemiły usesek. Hej, czy wiesz o królikach? Dużo się płodzą. Prawda? Dobre mięso. Łatwo upolować. Czemu Nel powtarza to, co mu powiedział Ukharu? Bo Ukharu mądry. No, Ukharu wie. Wchodzicie do tawerny. Krystyna pali coś, co ładnie pachnie w powietrzu, chociaż trochę dusząco. Zupełnie jakieś listy, jakieś dokumenty. Jest jakiś 3 takich jakby rycerzyków. Krystyna do nich: to mają być mięśnie? Twoje mięśnie to chyba w drugą stronę jak jaja byka wyglądają, a nie jak biceps. Wynocha mi stąd, dla was nic nie ma. Z podkulonym ogonem 3 mężczyzn wychodzi. O, to wy żyjecie. Wrócili. Żyje. Dzień dobry, pani Krysiu. Dzień dobry. Miło panią widzieć. Nel przytakuje głową. Dzieciak z przepaską odzywa się. Miło was słyszeć. Słyszeć. Ciebie też. Ciebie też. Podchodzę do niego i klepię go tak po ramieniu. Tak po głowie wręcz. Przestań, proszę. Przestaję. Drużyna ma przesyłkę. Dla Przesyłkę? pana Wiktora. Dla Wiktora. Na Wiktora. A, myślałem, że to jakieś pamiątki macie dla mnie. Tak podchodzę do Lloyda. Lloyd, daj mi 1 kryształek, proszę. Ukharu może dać czapkę. Chociaż Ukharu wolałby zachować dla siebie. Z ciepła. Szukam w torbie i podaję ukradkiem Ruvenowi ten niezniszczony. Okej. Podchodzę do lady i podaję w paluszkach pani Krysi. Najpiękniejszy kryształ dla najpiękniejszej damy. Ona się obejmuje 2 dłońmi. Na kolanko, jeszcze klęknij. No dobrze, klękam na jedno kolanko i wynoszę tak do góry ten kryształek. Ruwen, bo nie wstaniesz. Nie, za słaby jesteś. W swojej historii umawiałem się z prawdziwymi wojownikami. A litość Wiktor? matki ziemi, on nie wstanie teraz. Idę już po Wiktora, czekajcie. Wstaję. Jeszcze nogi nie takie słabe. I czy pani Krysia wzięła ode mnie ten kryształek? Tak, Okej, schowała dobrze. go sobie do kieszeni. Wchodzi po schodach. Nie ma jej chwilę, jesteście z tym dzieciakiem tylko, który lepi sobie coś z gliny. Podchodzę do niego. Jak mu idzie? Bardzo dobrze.
chodzą koło niego. Hej, pamiętasz, jak mówiłeś o świątyni? Pamiętam. Potrafiłbyś coś więcej powiedzieć? Jak mógłbym ją znaleźć? Jak mógłbym trafić do świątyni mojej bogini? Jeżeli szukasz naprawdę tego, jedź do Glenheim. Glenheim. Dziękuję. W Naprawdę, księstwie jednorożca. nawet nie wiesz, jak bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Nie przerywa cały czas rzeźbienia swojego. Albo raczej kształtowania, powinienem powiedzieć. Właśnie, czy jest w stanie się domyślić, czy on robi figurkę jakąś, czy bardziej garncarstwo? Co on lepi? Z tej gliny lepi coś na kształt smoka. Masz talent. Naprawdę duży. To nie talent, a lata doświadczeń. Czy w dotykaniu smoków? Smoków? Haru to przypomina smoka. Albo wiwernę. U Karu widziałeś kiedyś smoka? Nie. Haru widział wiwernę. Ale słyszał, że smoki podobne do wiwern. Czy masz mi opisać, jak wygląda wiwerna? No, ma skrzydła, 2 łapy. Tak raczej na prosto stoi. Ogon ma też. Jaką ma głowę? No to zależy, czy to taka zwykła, czy taka niezwykła. Taką raczej, nie za ładną, no. Haru nawet uważa, że gobliny mają ładniejszą niż on. Takie długie uszy, pysk, zęby. Zrobił bardzo podobne do tego, chociaż to nie wygląda jak wiwerna. Wiesz, że wiwerny raczej są ślepe. Prawda? Czy tak to wygląda? Jak na opis Haru, to sądzę, że bardzo dobrze. To ślepe są. Te oczy takie... No to mamy coś wspólnego. O, może byście się dogadali. To się wszyscy śmieją. Haru bardzo dobrze z dziećmi sobie radzi. Nie, Nigdy ja- temu nie zaprzeczałem. Ja nic nie mówię, Karu. Haru widzi, jak się podśmieje. Chujki się zrobiły za plecami Haru. Pachniesz, jakbyś umarł. No, było blisko. Haru nawet swojego pradziada widział. Aż Hawi. Jak pachnie ktoś, kto prawie umarł? Może ziemią. Śmiercią. Jak pachnie śmierć? Jak my pachniemy. Jak nicość. Czyli nie pachnie? Nie, wtedy nie pachnie. O, Tak jakby go nie było. Tak jakby nie był obecny w pomieszczeniu. ale u Haru jest. Chyba. Krystyna wraca z Wiktorem. No, co mi Herolda męczycie? Zostawcie chłopaka. Potrzebuje się koncentrować. Tylko chwalimy go za jego niesamowite umiejętności. Asza ma pokrętne pomysły. Niezbadane są jej drogi, ale każdy wypełnia jej drogę. Bla, 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 bla. To jest miejsce, w którym nie rozmawiamy na temat tego, kto w co wyznaje. Nikogo to nie obchodzi, Lloydzie. Dzień dobry, Wiktorze. Wychylam się do niego. Dzień dobry i wam. Haru nawet nie chce mówić, co musiała drużyna zrobić, żeby zdobyć to coś. I Ukharu nie powie. W każdym razie przywieźliśmy to, co nas proszono i przesuwam jakby skrzynię bardziej w jego stronę. Czemu wyglądacie, jakbyście przeturlali się przez całą tą drogę? Tak, Haru chciałby się tylko przeturnąć.
Tak nachylam się trochę do Nel. Powinniśmy mu powiedzieć. No właśnie, ja takich biorę tak trochę na takie tajną naradę, takie... Poprawia Haru swoje myśl- skórzane rękawiczki. Haru myślał, że mamy mu powiedzieć prawdę w końcu. Nie uważam, że to by W coś... porządku, jeżeli potrzebujecie porozmawiać, mogę wrócić za chwilę. Nie, moment. Niech sekundka. To mówimy czy nie? Nie. Ja bym powiedział. Słyszę was. Słyszę was cały czas. Śmiejemy się. No nie jesteśmy Haru jest najbardziej... trochę oburzony, że ktoś go podsłuchuje. Nie uważam, że miałoby to cokolwiek zmienić. Najważniejsze jest to, że mamy artefakt. Powiedzmy, że Dzieciak odzywa się do Wiktora. Prawie umarli. O, Haru prawie umarł. powiedzmy, że były małe komplikacje. Małe komplikacje, ale Małe komplikacje. załatwiliśmy. Mała komplikacja miała prawie 2 metry. Małe komplikacje. może powinienem jednak o tym wiedzieć? To już zależy, czy Wiktor chce wiedzieć, czy nie. Chcę. To kto ma powiedzieć? Haru? Czy drugi, co się najbliżej o śmierć otarł? Zależy, Rówen. Rówen, proszę. Tylko spytam, macie to? Mamy. W tej skrzyni. Tak, jest. Tak. zgadza się, może pan sprawdzić. Zaraz wrócę. Otwiera kuchnię. Kari, chodź. Witajcie. Dzień dobry, Karim. Dzień dobry. Jak wam dzień mija? Dzień dobry, ostatnie parę dni trochę gorzej. Powolutku. Mamy dzień Aszy. Aszy? Aszy? Czy A, dzień świętowania. Haru by wolał dzień paszy. Paszę mogę zrobić jakąś. Trochę jajek, jakiś chleb. Nie no, to dla koni. Nasze konie jakoś tak licho wyglądają ostatnimi czasy. I ja tak szepczę do Lloyda. Czy to nie powinien być dla ciebie dzień wolny? Niewolne. Z tego, co przynajmniej Tak lub rozumiałem. nie. Nie mamy czasu. Nie. Rozumiem. Dzień świętowania? Tak. Dobrze, to ja może powiem, co się stało. Wiktor Ale- zdejmuje rękawiczki. Łapie Kariego. Odbandażowuje jego ramię. Otwiera skrzynkę. Wyjmuje ten artefakt. Jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, to lepiej nie patrzcie. Kari, jesteś gotowy? Jestem, Wiktor. Patrzę. Patrzę. Ja też. Patrzę. Ręce Wiktora stają się płomieniami. Stają się ogniem i powoli uspokajają się, tworząc się po prostu żarem. Rozgrzewa metal i jednym pewnym ruchem to metalowe ramię wczepia w ten kikut, który Kari miał. Kari zaciska zęby i dzielnie znosi ból, po czym ustępuje. Tworzą się jakieś błękitne linki pomiędzy ramieniem a Karim. Kari podnosi metalową rękę. Wow. Prawdziwy czar. Wiktor lekko się uśmiecha. Dobrze, że na tyle dobrze poszło. Ty, teraz to naprawdę będę ważyć piwo. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Za wszelkie usterki, niedogodności oraz drobne wgniecenia nie odpowiada drużyna. Tak. Może chcecie spróbować coś. Haru nie jadł nic od 1,5 dnia. To już robi jajka.
To 4 razy, jeśli można. Tak. Mam sporo. Zjem podwójną porcję. Z szyneczką i chlebkiem. O, tak. Haru teraz sobie nawet warzywa zjadł. Wiktor, Nie. ale to mi się nie spali. Nie, Kari. To ci się nie spali nigdy. Ty, to będę mógł blachy wyjmować tą ręką. Fajnie. Ogląda tą rękę. Jest bardzo szczęśliwy. Tu też się uśmiecham, patrząc, że ktoś, kto dzielił moją przeszłość, jest szczęśliwy. Haru też by chciał taką. Jeżeli będziecie kiedyś potrzebować, mogę wam spróbować coś takiego zbudować. Nie no, miejmy nadzieję, że na razie nie. Na razie nie potrzebujemy, ale będziemy pamiętać o ofercie. Właśnie, wasza nagroda. Tak, i Otwiera swoją torbę, wystawia pieniądze. To dla was i to również dla was. Podaję wam metalową rzecz, okrągłą, o średnicy około 5 centymetrów. A co to takiego? Otwórz u góry. Na górze jest przycisk. Okej, biorę tą rzecz i otwieram przyciskiem. Widzisz wskazówki. To jest zegar. O, Co? Pokazuje wam czas, niezależnie od pozycji Słońca lub Księżyca. Niesamowicie przydatne. Dziękujemy. Nie sprzedawajcie tego. Nie zamierzamy. Nie zamierzamy. gwiazd i pozycji słońca. Jak Mam- duży jest? Powiedziałem. Średnica 5 cm. No taki kieszonkowy. Okej, właśnie to chciałem. I tak też wygląda. Jest wykonany z czegoś metalowego, lekko połyskującego z paroma symbolami. Raczej przypominające srebrne miasta, niżeli coś innego. Niezmiernie panu dziękujemy. Parę gremlinów pomogło mi to stworzyć. Co pomogło? Niesamowite. Tylko muszę wam powiedzieć coś. Tak? Musicie to nakręcać. Co? Gdzie to się I nakręca? jak? Otwiera to, pokazuje wam mechanizm w środku. Wyciągacie tutaj, kręcicie. Chwilę, dosłownie minutę. I będzie działać cały dzień. Musimy wyznaczyć jakąś osobę. Jeżeli zapomnicie o tym, zatrzyma się. I nie będziecie wiedzieć, która jest godzina. Dziękujemy. Dziękujemy. No to ja chowam sobie tak to ten zegar do małej torby. Tylko powiem jedno. Nie sprzedawajcie go. Wątpię, żeby Nie któreś zamierzamy. z nas chciało. Jeżeli będziecie chcieli to sprzedać, w porządku. Tylko nie sprzedawajcie tego w srebrnych miastach pod żadnym pozorem. No i lepiej nie sprzedawać tego krasnoludu. Dobrze. Bo nie zamierzamy, ale dziękujemy za radę. Czy panie Wiktorze, czy nadal chciałby pan usłyszeć, czemu wyglądamy, jakbyśmy się przeturlali całą drogę? Chętnie. Usiądźmy i napijmy się ziół z dalekich wysp. Jak dalekich? Haru ma swoje źródło. Jak dalekich? Koniem pewnie do Hammerfall, a potem to już tylko w statek. Ja chciałbym też rozdzielić każdemu po 20 sztuk złota z tych 80, co Nie, po dostaliśmy. 10. Po 10. A, 10, bo dostaliśmy 40, przepraszam. Mhm. No to siadamy. A więc tak, zaczynając od początku. Zajechaliśmy do miasta i tak jak zostało nam powierzone, spotkaliśmy się z... Poczekaj chwilę. Idzie po taki imbryczek, wrzuca takie zielone ziółka do takich kubeczków małych
sobie dolewa czegoś jeszcze, ale wam rozdziela. Spróbujcie. Próbuję. Okej, też próbuję. I jest to zielona herbata w smaku, wam powiem, z dodatką maliny. Czy mogę rzucić sprawdzenie kubków smakowych mojej postaci, czy jej to zasmakuje? Tak, no, możecie, no. możecie sobie dopisać plus 12. Oj, o, pani. Oj, oj. 19. 16. 24. 28. Lloyd jest najbardziej przystosowany. Ty wiesz, że Imperium Lotosu takie rzeczy napływały w sumie do Hammerfall. Takie rzeczy są dostępne w Hammerfall. Więc to jest dla ciebie bardziej znane. No to opowiadajcie. To tak, skrócona wersja, taka bardziej łatwiejsza do przyswojenia. Dojechaliśmy do miasta, spotkaliśmy się z panem Oscarsonem. Oscarsonem, dziękuję, Nel. I okazało się, że pan Oscarson zgubił artefakt. W sensie, z tego co się dowiedzieliśmy, był na 7. poziomie kopalni, na którym go wytwarzał. Po czym przyleciały, z tego co my wywnioskowaliśmy, gargulce. Żywe gargulce. Ze skrzydłami. Reagowały na magię z tego, co mówił. Zgadza się. I zabrały mu ten artefakt, a on uciekał w popłochu, żeby przeżyć. Nie dziwię i- mu się. No i zostaliśmy posłani po odzyskanie artefaktu. A Słuchacie uważnie. Stawia łokcie na stole. Ugina się i patrzy na ciebie cały czas, jak mówisz. No to ja tak trochę, no nie wymachuję, ale mniej więcej staram się określić dłońmi, co robiliśmy. Powiedzmy, że gargulce nie lubią negocjować i nie chciały oddać artefaktu po miłych. Są bezmyślnymi strażnikami. Są stworzonymi przez magię. No właśnie. Więc Przyjdzie musieliśmy... wam spotkać dużo takich istot, szczególnie na południu. I jeśli można, każda informacja tak naprawdę mi się przyda do walki z nimi, więc Każda informacja. Są trochę odporne na każdą magię. Zależy, kto jest twórcą czegoś takiego. Wszystkie konstrukty są w zależności od twórcy materiałów, jakie używa. Niektóre będą bardziej odporne na magię Sylany, magię Arkata, a niektóre nie. Młoty zawsze robią dobrą robotę. Krystyna tam. No, jednego jak pizgnęłam, to jak stos klocków się rozłożył. O tym mówię. Bezmyślne. Nie czują strachu. Niewiele na nich działa. Niestety musieliśmy to poznać na własnej skórze, ale udało nam się, jak widać. Przeżyliśmy w każdym bądź razie. To dobrze. Niech Ruben mówi za siebie. Harry już witał się z przodkami. Nel wyciąga te 2 pazury. Nawet mamy pamiątkę. Lloydzie, właśnie czy ty nie masz dalej głowy? Nawet mamy coś lepszego. I wyjmuję tą część głowy z oczami gargulca. I kładę na stole. Ho. Wygląda jak coś naprawdę starego. Tak spytam z ciekawości, te kryształki w ich oczach, wskazuję kciukiem, są coś warte? U jakiegoś jubilera na pewno. To dobrze. Raczej nadają się na jakąś biżuterię niż na coś użytecznego. Kruchy materiał.
Zawsze coś. Nel w sumie łapie się za swój naszyjnik z rubinem. Może dodam sobie kolejny. Ale fortuny na tym nie zbijecie. Myślamy się. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy w tym mieście, mam na myśli w Talongardzie, znajduje się jakiś skup kamieni? Ponieważ znalazłem trochę kwarcu. Kwarc. Rzadko go ktoś używa poza krasnoludami. Niedobrze. Powinienem w takim razie spróbować sprzedać go u Oscarsona. No nic, teraz za późno. Znam trochę magii runicznej. Tak zatrzymuję palcem. Zna pan. Lubię tworzyć coś namacalnego. Oj. Przepraszam bardzo, że cię tak napatoczam, ale czy pańskie lekcje są możliwe? Zwracaj się do mnie, Wiktor. Dobrze, Wiktorze. Czy byłbyś w stanie nauczać mnie magii runicznej? Mogę powiedzieć ci parę podstaw, resztę musisz opanować sam. Będę wyjeżdżać. Jeśli jest to coś, co pomoże mi chociaż zacząć, będę bardzo wdzięczny. Wyjeżdżać. Kiedy? Bo pamiętam, Wiktorze, mówiłeś, że posiadasz możliwość użycia zaklęcia lot na wiadomość, z tego co mnie pamięć nie myli. To prawda. I mam takie pytanie. Czy wiadomość ta dotrze do każdego bez względu, gdzie się znajduje? Muszę znać tę osobę. Rozumiem, to może być problem w takim razie. Nie zna pan raczej nikogo z Wysp Zmierzchu, prawda? Niestety nie. A czy kojarzy pan kupców? Kari się wychyla. O, ja byłem kiedyś na wyspach. Tam mają fajne kokosy i banany. Nie wątpię w to, Karimie, i zgadza się. Jak będę u siebie, nie zapomnę o tobie i na pewno ci coś przywiozę. Ale czy może, Wiktorze, kojarzysz kogoś z rodu Mikendorfów? Kupieckiego rodu. Nie, niestety. Zawsze podróżowałem raczej na południe lub na wschód. Rozumiem. W takim razie nie będę cię prosił o nic więcej, jak chociaż zapoznanie mnie z najmniejszymi podstawami magii runicznej. Ja powiem ci to, co jestem w stanie. Każda pomoc jest mile widziana. Kari przynosi ogromną ilość jajek, chleba, no i szyneczki. No, wcinajcie. Wcinam. Dziękujemy ci bardzo. I zaczynam wcinać. Tu mam jeszcze No. sól i pieprz. Jemy. To Jemy. jest dobre. O, jak się od 2 dni nie je, to wszystko jest dobre. Właśnie. Co do jajek i tego. Ostatnio jakiś dziwny kurczak cały czas chodzi koło naszej tawerny. Dalej chodzi. To niemożliwe. Nie wiem. Chodzi. Siedział już tak drugi dzień. Widział go pan? Nie no, Haru go wyrzucał w Eridan's Crossing, z tego co pamiętam. To nie może być ten sam. A jaki inny kurczak chodziłby tutaj wokół? Kurczaków jest pełno na tym świecie, Lloydzie. Tamten był nieżywy. Czy Ososek Ale naprawdę... nie. Ten kurczak ma jakieś zielone ślepki. Nie. Chcesz mi powiedzieć, Coś że... powiedziałem nie tak?
Chcesz mi powiedzieć, że wokół tawerny chodzi nieumarły kurczak? Wiktor patrzy, nieumarły? Ale ten kurczak musiał przebyć aż Eridan's Crossing. Nie! Nie! Co Ukharu wyrzuca? A nie, Ukharu wyrzuca co innego. Przypominam sobie, co wyrzucałem. Widzisz, Ukharu? Trzeba było go zjeść. Zdecydowanie. A co jeśli odrodziłby się w naszych żołądkach? To niemożliwe. Agris przygotować. Kim jest ta Agris, o której cały czas mówicie? No, taka krasnoludka, co najwidoczniej miała ważniejsze sprawy do roboty niż wędrowanie z nami. Martwy chodzący kurczak. Szkoda, że nie spotkaliśmy jej. Ukharu ma nadal od niej list. Może jeszcze przyjdzie nam się kiedyś spotkać. Możliwe. Tylko musisz uważać. Nel ma ona pewien temperament. A, jak wiele krasnoludów z tego, co zdążyliśmy zobaczyć. Chyba nie lubiła elfów. Ukharu może się mylić. Nie, chyba nie. Nie. Na pewno nie lubiała tych bandytów, co nas napadł. Ale ludzie, jeżeli szukasz kurczaka, to był ostatnio za budynkiem. Pójdę sprawdzić. Szybko i najlepiej, żebyś z nim nie wracał. Magią go. Zobaczymy. I wychodzisz na tyły budynku. Mhm. Widzisz ptaka dziewiącego ziemię. To jest Chi. Tylko świecą mu się oczy na zielono. Tak delikatnie, ale... Cześć, Ci. Próbuję podejść i go pogłaskać. Daje się pogłaskać. Jak ty to zrobiłeś? Czy... To może być bardzo głupie. Czy ty rozumiesz to, co ja mówię? Jeśli tak, to kiwnij główką. Dziobie ziemię. Nie wydaje się, jakby rozumiał twoją mowę. Posiedź tutaj. Nie martw Ruvena. Ja zobaczę, co się stało. I wracam do środka. Mhm. Mam dobrą i złą wiadomość. Zacznij od dobrej. Patrzę pytająco na Lloyda. Kurczak nie żywi urazy. O, to dobrze, bo Ukharu się bał, że kurczak będzie na niego zły, że mu Ukharu skręcił szyję. Przynajmniej do mnie nie żywi urazy. A ta zła. O, kurczak żyje. Kurczak żyje i skręcenie karku go nie zabiło. Na matkę ziemię. Może teraz trzeba ją odciąć. E- Ukharu, weź moją siekierę. Pomyśl, Ruven, pomyśl. Tak możliwe, że to już nie jest kurczak, tylko coś, co wygląda jak kurczak. To może... Może wygląda jak kurczak, dziobie jak kurczak, gdaka jak kurczak i jest obrzydliwe jak kurczak. Jeżeli coś żyje, nie żyło i znowu żyje, to trzeba to zabić. Ukharu już raz to zabił, może to zabić jeszcze raz. Zgadzam się w 100%. Biorę siekierę. Weź moją siekierę. Proszę, namyślmy się. Nie wiadomo, co się stanie następnym razem, jak się ją zabije. Aleksie, tu nie ma nic do namysłu. Aleks, nie powstrzymasz nas. To jest nieżywy kurczak, który chce mnie zabić. Jestem tego pewien. On Nie chce cię mnie zabić. Ukharu, idziemy. Aha, Czemu ja wam o ale tym tym mówiłem? razem go nie zjem. Nie, Znaczy znowu go nie zjemy. Może zakopmy go pod ziemią tym razem, żeby nie wyszedł. w sumie to kurczak, Boże. nie ma jak wyjść. To musi być jak tortura. Co jeśli on nie może umrzeć i go zakopiecie żywcem? To zamkniemy go w skrzyni dla pewności. Dobrze. Skazalibyście to zwierzę na uduszenie się? To zwierzę chce mnie zabić, Lloydzie. Nie chcę cię zabić, masz paranoję. Jestem tego pewien, że chce. On
Jeżeli był martwy, powinien być teraz Sylaną. Nie jest Sylaną, więc Więc pewnie nie umarł. powiedziałeś, że świecą mu się oczy. Tak, to mógł być odblask. To mógł być odblask w słońcu. Jeżeli powinien być teraz Sylaną, a nie jest, to znaczy, że coś jest nie tak. Ukharu kiedyś widział, jak szamanki zabijają takiego kuraka i wróżą z jego wątroby jelit. Harold odzywa się na to wszystko. Jedzący też małą porcję jajek. To nekromancja. Taka magia. Może Ukharu powinniśmy kiedyś go też już nazwał spalić. nazwę, ale na pewno to nie była magia. Nie rozumiem, co mówicie, jak mówicie jednocześnie. Nie mogę oddzielić waszych głosów. Nekromancja? Scheresz. Ukharu inną końcówkę tego słowa pamięta. Ale mogę zobaczyć, kto rzucił na niego to zaklęcie. A możemy go po zobaczyć. prostu zabić i spalić? Dlaczego? Ym, Możemy nie. powrócić z jego jelit. O, na przykład. Że Ukharu nie umie szamanizmu. Kurczak powinien być Sylaną, a nie jest. To Ukharu ma go zabić znowu? Jeśli kurczak umarł, to już Tak, jest tak, tak, Sylaną, tak, a to co? Nie jest Sylaną, bo jest dalej z nami. Ciało to Sylana bardzo chętnie. niekoniecznie dusza. Jak działa nekromancja? Komunel zadaje pytanie. Nie tobie, Ukharu. Nekromancja jest spaczonym odbiciem Asze. O. To może Osesyk go ożywił. Tylko sam o tym nie wie. Paczonym. Jeśli jest spaczonym, to czy też nie chciałbyś jej śmierci? W sensie kury? Kari wychyla się. Moi drodzy, nie rozmawiajmy o takich rzeczach tutaj. Ukharu idzie zabić. Ale mam nadzieję, że te jajka nie są od tej kury. Nie, to kompletnie jest taki miły sklepikarz, on zawsze mi sprzedaje taniej. To dobrze. To dobrze. To ma Ukharu zabić, czy nie? Zabij. Jak zjemy. Później zakop. Tylko głęboko. Dajcie mi tego kuraka, muszę sprawdzić. Idę po ci. Ja w tym czasie chcę usiąść gdzieś daleko. Ja trzymam w ręku siekierkę Ruvena. Po co ktoś miałby używać tej magii na kurze? Ukharu sądzi, że to może Osesek po prostu. Miał gorszy dzień albo coś. Co jeśli to jest magiczna kura, która sama się wskrzesiła? Harold bierze w ręce kuraka. Siedzi w ciszy. Czujecie jakiś przepływ magii w powietrzu. Ciężko to zrozumieć. Ci, którzy używają magii, czyli Nell oraz Lloyd, wy ją czujecie znacznie bardziej, jakby jesteście na nią wyczuleni. Ukharu aż się włosy zjeżyły. Nie powie gdzie. Czuję elfkę. No, Nel tu siedzi. Nie, elfkę w towarzystwie mrocznego elfa. No, Karim trochę ciemny, ale... Karim, Ruven. Karim też ciemny. Oboje znają nekromancję. O, tego Ukharu nie wiedział. Patrzy się na Nel i na Ruvena. Nie my. Ciszej próbuję się skupić. Nie są źli, nie mają złych zamiarów. O, dobrze. Są gdzieś na południu Airolanu. A na cholerę im ta kura. Nie wiem, Już szpiega tu zostawili, czy co? ale ta elfka
Dałam mu wolność. Komu? To tyle, co jestem w stanie powiedzieć. Przepraszam, zmęczyłem się. Idzie po schodach. Tak. Trzymając się ściany. Puszcza kuraka na ziemię. Jezu, zaczynam uciekać od niego. Chciałbym zobaczyć, czy on jakoś reaguje na mnie? Kto? Kurczak. Nie. Nie reaguje na ciebie. I nie wiem, Może zapomniał. jak do mnie podchodzi ten kurczak, to Ruben jak taka wystraszona dziewczynka po prostu wchodzi na stół i zaczynać Ukaru ma zabić kurę. Tak. Takie praktyki są zakazane w Airolanie i nie spodobałyby się Sylanie. Zabijcie to, błagam. Radzę mało mówić o nekromancji. Odzywa się Wiktor. Ukaru ma zabić kurę. Zabij ją, błagam. Kończy swoje jedzenie, wstaje. Ruvenie, jeżeli będziesz chciał jutro, to możemy spróbować się pouczyć chwilę. Z wielką przyjemnością. Krystyna wraca z jakimiś zakupami. Właśnie, bo ja mam dla was kolejne zadanie. Jesteście chętni? Jak żeby inaczej. To super. Mamy parę rzeczy do zrobienia. No to jedno zadanie czy parę? Czy przeszkodzi to w mojej nauce? Karol, zabij tego kuraka. Wiktor wychodzi. Tylko tak z godnością. Honorem. Kurczak ucieka. Tak łapie. Rzuć na zręczne dłonie. 18. Łapiesz go. Aha! Łamiesz mu kark? Nie, toporkiem go. Odcinasz mu głowę. Nie leci z niego krew za bardzo. W sumie jego wnętrze jest puste, więc po prostu ucieka dalej. Ruben krzyczy jeszcze bardziej. Ukaru nie przewidział takiego obrotu spraw. Jaki koszmar teraz narodziliśmy. Bez głowy kurczak będzie biegał po Talonguardzie. Ukaru uważa, że to wina Lloyda. Od kiedy? Kto zaprzyjaźnił się z kurczakiem? Dobra. Czy możecie mnie wysłuchać, bo ja mam napięty grafik i zajęte życie. Zjada kawałek jajek z talerza od Ruvena i zabiera kawałek bułki. No to tak. Nadal jest kwestia tego, co się dzieje na granicy z Renarem. I z księstwa Byka, z La Segadory poszukują kogoś, kto przepędzi im ducha. Drużyna już miała styczność z duchami. Niby tak. A która jest lepiej płatna? Właściwie na Ranarze nie jest płatna. Jak Która to? jest... Ktoś doniósł nam, że ludzie tresujący gryfy szukają po prostu momentu do zaczepki. Księstwo Kruka szuka po prostu pretekstu, żeby wejść bardziej na ziemię orków. A z duchem akurat nieźle płatna. Która mniej śmiertelna. Księstwo Byka samo w sobie jest śmiertelne jak żadne inne. Tam co się dzieje, to nie spodziewajcie się miłych wygódek. Tam jest... Bo wy byliście w tym Torhall, prawda? Tak. Te. Inaczej, wy wyobraźcie sobie jakąkolwiek karczmę najgorszą i pomnóżcie to razy 10 i wyobraźcie sobie miasto, w którym nikt nie jest przyjemny dla nikogo i tylko się biją po mordach, ale oferują całkiem spore pieniądze. 400 sztuk złota. Czyli każde miasto orków i do tego 10 razy więcej warzyw w karczmach. Nie ma warzyw w karczmach.
Krystyna jest pewna. Tak sądzę. Tu Haru musi powiedzieć, że Krystyna jest chyba pierwszy raz w błędzie. Czy ty właśnie sugerujesz mi, że ja się mylę? Ukharu. Tak. Ukharu. Haru był Haru. w okropnej restauracji. Zaraz. I tam były tylko warzywa. Ukharu, przegrałeś na rękę z Krystyną. Haru Haru. musi powiedzieć, że Krystyna Haru. nigdy nie jechała do Riddance Crossing. Byłam kiedyś. Ale tam okropna teraz karczma. Dają tylko warzywa. Nie Spoko. była taka zła. Spoko miasto, ale dla mnie za dużo sztuki, za mało akcji. Haru nawet nie chce mówić, co było po tych warzywach z Ukharu. Jak księstwo Kruka uważam, że Ukharu powinien nosić hełm przez cały czas, jak tam będzie. Haru nie ma hełmu, ma czapkę, Ale powinien nosić. ale nie ma. Się powinien Nie. kupić. Czy Ukharu ma trochę oleju w głowie? Miejmy nadzieję, że... Trochę ma. To musi mieć więcej. Haru nie wie, czy ma olej. Z tą gębą znajdziesz wielu wrogów. O, to już trochę za późno. Nie, ja nie mówię o jednym wrogu. Ja mówię o całej grupie rycerzy, która będzie na ciebie szturmować. Co Haru ma zrobić? I oni nie będą się z tobą racjonalizować, nie będą z tobą dyskutować, tylko przebiją cię. Ale Oseski... Krucze Oseski i tak będą wiedziały, że Ukharu to Ukharu. Przecież Shodoi jest. Coś wymyślisz. Hełm albo nie jedź. No to Ukharu woli chyba nie pojechać. To Ranar? Księstwo Kruka i Wilka to nadal posiada dużą ilość orczych niewolników. Może zatem Ranar? To mówię o Ranarze. Mówię o granicy z Ranarem. By trzeba było do Byka jechać. Ale Ukharu chce odpocząć. Chyba Ukharu chwilę... sobie zrobi wolno. Chyba nie zaszkodzi nam chwila odpoczynku w Talonguardzie. Odpoczynku? No to się dobrze składa, bo będzie cyrk niedługo. Chyba nawet widzieliśmy, jak przejeżdża. Możliwe. Ukharu ma pytanie. Czy do tawerny zgłosił się niejaki Joseph? Chyba? Jak Ukharu wyglądał? mówił, żeby przyszedł tu, jakby prosił o pomoc. Nie pamiętam. I Ukharu A ma co jeszcze jest- jedną prośbę. A co, jesteście zainteresowani cyrkiem? Obiecałem pani taniec. Czyli jednak. Jesteśmy. Poza grą. Decydujecie się, że waszym następnym przygodą będzie cyrk? Tak. A to jest przygoda osobna, tak. No okej. Każda z tych trzech rzeczy to jest przygoda. No No cyrk, to cyrk. Okej. Cyrk, cyrk. No to cyrk będzie jutro. Już jutro? No proszę. No szybko się uwijają. Ruwen, która godzina? Otwieram swój zegareczek. Fuj! Jest, Nasz. jest godzina 19:50. Jest już prawie 20, Aleksie. Lojcie, jak zwał, tak zwał. Ukharu ma jeszcze jedną bardzo ważną prośbę do Krystyny. Dużo tych prośb. No. Drużyna ma nazwę. Drużyna ma nazwę. I nawet powiedziałbym, że mamy swój symbol. Mhm. Światowi. Ewidentnie zaciekawiona jak cholera. Światowi. I symbolem jest kompas. Albo mapa. Albo i to, i to. Zegar. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Było tyle organizacji przez lata. Mamy wolny market. Mamy czarny targ. On jest z białych tkaczy. To są nazwy. Czarny kieł. Światowi. Świetna nazwa. O co? Krótkie zwięzłej na temat.
takiej drużyny jak my, to ze świecą szukać. Prawdziwa drużyna marzeń. Kiedyś jeszcze były żelazne wichry. To są nazwy. No dobrze. To będę mówić, że mam drużynę światowych. Może się przyjmie. Ale jak się nie przyjmie, to To zmienimy. Przyjmij się. Ukharu Też- nawet mówił duchom, żeby w zaświatach mówiły. już nawet ostatni dech Oldwy brzmi lepiej. Tego ostatni dech? Zakład pogrzebowy na północ Stalongwardu. Zajmują się kremacją i chowaniem zgodnie z religią. Tylko są, To bardzo szczytnie. jak na moje, są psychicznie chorzy. Może kontakt z Dziwnie ciałami. się zachowują. To kto lubi. Tylko same baby tam. O, Ja nie lubię towarzystwa samych bab. Sami rozumiecie. różnorodność. Chłopy nie plotkują. Są prości jak cep. Coś w tym jest. Ukharu nie wie, czy ma się teraz poczuć obrażony, czy... Nie, ty na pewno nie. Przepraszam, czy to właśnie ujmuje męskości Ukharu? Nie, właśnie nie. Powiedziałabym, że dodaję. Bo Sesek widział Ukharu nago. Męskość Ukharu jest bardzo duża. Nie wiem, jak temat szedł na to. Ukharu coś często wraca do tego tematu. Może jakiś kompleks. Może. Bardzo lubisz chwalić się swoim Shodojem. Bo Shodoj dobry tur. Tak, miałem teraz na myśli bardziej tego drugiego. Bo to dziwna rzecz była. Ukharu tak rzadko nago. Wśród mężczyzn. Wyczułem jakąś sugestię. Uważaj, bo może ci się spodobać. Nie. To dziwne. Jeszcze te krasnoludy owłosione całe. Właśnie. Krasnoludki mają bardzo dziwną modę. Jaką? Plotą sobie warkocze tam na dole. Na nogach? Trochę wyżej. Na kolanach? I jeszcze trochę wyżej. Na udach? Chodzi po środku nóg. No właśnie tam. Herezja. Bo nawet szamanki takich rzeczy nie robią. A szamanki dziwne rzeczy robią. Ukharu czasem widział. Wróżenie z jalit to najmniejsze zło. Dobra, ja idę. Bo jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić na mieście. Co? Możemy się przespać tutaj? No możecie. No, 100 dziękuję. sztuk złota. Śmieszne, co? Całkiem Ale- śmiesznie. Bardzo dobre. Nie no, cena podobna jak w tym mieście. Ale ostatnio urządziliśmy trochę pokoje, więc jest ładniej. Może Ukharu już sobie zaklepie jakiś pokój. Będzie miał własny. No, Ja chcę 4. Ja wezmę 2. Trójka. 4 to dobry numer. Została mi 1 chyba. zapiszcie sobie na kanałach. Jak z tym cyrkiem? Przyjeżdża rano? Nie no, przyjedzie pewnie po południu. Oni tak tam rozstawiają się już z namiotami. Ale to wydarzenie ma być wieczorem. Czyli mamy cały jutrzejszy dzień do wieczora. A bilet kosztuje 2 sztuki złota. Więc Rozsądna cena. Też tak sądzę. Za całą noc wrażeń. Lloydzie, pomyśl jutro nad pójściem do jakiegoś jubilera z tymi kryształkami.
Jubiler jest w strefie handlowej. To może poczekać. Na razie mamy fundusze. A co, chcecie wejść do środka? Chcielibyśmy. Znam sposób. Już tam był. Trzeba zakręcić tylko lokami, pokazując swoje włosy. Się uśmiechnąć. Albo możecie jechać zawsze do Cockstone i kupić sobie Glade. Jak drogi jest? Myślę, że w tych czasach ja to mam już tutaj mój Zamtus. Wydaje mi się, że z 200 sztuk. Ruwen, nie rób takich gestów. Ty się załamujesz. Chcesz posiadłość kupić? Proszę bardzo. Masz alternatywę kupić posiadłość w strefie handlowej za parę tysięcy. To dobry argument, pani Krystyno. Przepraszam. Przyda wam się. Po prostu taka cena na mój portfel jest trochę za duża. Kościół Elerata coś węszy, dlaczego nie ma Anny? Czy jest to nasz problem? Nie. To dobrze. Nie chcecie wiedzieć? To nie, dobra, idę. Ej, ja bym chciała. To możecie mi powiedzieć, gdzie ją odstawiliście? Ale już nie pamiętam. Może ktoś... Jakiś dziwny las. Tu za Dunkary, jo? Za Dunkarią? Za Dunkarią jest Westro. Nie. Tam dobre garnki robią. O, to u Karu słyszał. No to my mamy garnki z Westro. A dobre. Kiedyś byłam na jednej licytacji garnków. I dobre były. Wydałam za dużo. A ile kosztowały? Nie chcesz znać tej kwoty. Karu musi kupić też igłę i nić. Piłem za dużo garnków. Nie pożyję tak długo. Nie zużyję ich. O, to może u Karu odkupi za połowę ceny. O, no tak. Dobrze, to 750 sztuk złota. To jest połowa, tak? Tak. Nie. Może tak odjąć 1,0 i przecinek wstawić między 7 a 5. No to mam jeden garnek. Mogę jeden garnek. Odbiorę sobie od waszej następnej płacy. Nie. Czemu nie? A Brzmi jak to byłby. gdzie chcecie jechać po tym cyrku? No, To dobre pytanie. 400 sztuk złota brzmi kusząco. Może coś się wydarzy w międzyczasie. Zawsze możecie poczekać. jak Ukharu wymyśli, jak się ukryć, to możemy do rana. Ukharu dawno nie widział dużo swoich. No, a propos ukrycia, chyba powinniśmy, Nel, zainwestować w szaty z kapturem, jeśli spotkamy się znowu w mieście krasnoludów. Ale to jak będziemy jechać do krasnoludów. Tak. Jak na razie to Słuchajcie. Ukharu. Pamiętam jak jeden kiedyś ork mnie nazwał oseskiem. Oj, I co się z nim stało? Już nie mówił więcej. Nic. wróciliśmy z ciężkiej misji. Uśmiecha się bardzo szeroko, pokazując wszystkie zęby. Zanim mówił, jak zobaczył piękno Krystyny. Zapraszam wszystkich do karczmy. Po prostu chcesz darmowy garnek. Na mój koszt. Na twój koszt. Garnek na twój koszt? Nie. Chodźmy do karczmy świętować. Pani Krystyna oczywiście też jest zaproszona. A później Nie. będzie mówił o Sesek, że on to płaci za wszystkie pokoje i jedzenie, Tak że jego właśnie nie stać na będzie. nic. Tak właśnie będzie. To jest jedna wielka konspiracja. Dobra, chodźmy i tak musimy złapać tego kurczaka, co biega bez głowy. Nieprawda, nic nie musimy. A mam pytanie, czy ta głowa, którą odciąłem, ona nadal żyje też? Właściwie to tak, to się rusza cały czas. O Jezus. Znaczy, o Aszo. Czy- O, Czy ona- mamy go!
Ale jako gracz, nie jako Haru. A czy ona ma jakieś ślady, że ta głowa zaczyna odrastać jej ciało? Czy... To nie dżdżownica. Będą Co, dwa kurwa? kurczaki, No kurwa. nie wiem. To nekromancja, nie jakaś ewolucja. Ja chciałbym tą głowę tak jeszcze jakoś Przydeptać. przydeptać czy coś. Spal to. Jak ci się podoba, Aleksie, że twój kurczak tak skończy? To nigdy nie był mój kurczak, ale... Ale można powiedzieć, że Ososek ma teraz 2 kurczaki. Albo półtorej. To tak nie działa. Dobra, Nieważne. mówiłeś coś o karczmie na twój koszt. Chodźmy. No to idziemy. Chętnie się napiję. Ja też z przyjemnością. No dobra, no to wychodzicie na miasto. Przechadzając się miastem, zauważacie staruszkę, który robił buty, który zrobił buty dla Aleksa i też wasze torby. Uśmiecham się. Wiesza teraz szyld z napisem naparstek. Jeśli mijamy go, to skinę mu głową. Dzień dobry. Właściwie Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Wygląda na to, że wybrał pan sobie nazwę dla sklepu. Oj, tak, tyle lat minęło, ja cały czas bez nazwy. Podoba się? Nawet bardzo. Pasuje. Naparstek. Pasuje. Próbuje pan pomocy z wieszaniem? Nie, jeszcze daję radę. Jak przestanę dawać, to po co będę chodzić do tej pracy? Życzymy powodzenia. Kiwam przyjaźnie głową i idziemy dalej chyba. Wchodzicie do wierzby, która również zmieniła nazwę. No jak? Ciekawe. Na roztańczoną wierzbę. Ile jest osób w środku? Dosyć sporo, powiedziałbym, że z 10. Czy ktoś tańczy? Nie. Właściwie to nie. Ta nowa nazwa tutaj nie pasuje. Czemu? Jak była płacząca, to jest przecież nikt nie płakał. Zdarzało się, jestem pewien. Myślę, że ta jest bardziej odpowiednia do tego miejsca. Z osób, które znacie, no to oczywiście jest karczmarka i jej mąż. I jest również, że tak to ujmę, pan listonosz. Czyli oczywiście mam tutaj na myśli Alberta. Alberta. A nie ma Josepha ani nikogo z jego drużyny? Nie. I widać jakąś krasnoludkę, która jest w szatach szarych. Spożywa bardzo ubogi posiłek, taki bardzo podstawowy. Poza tym zwyczajni chłopi, zwyczajne kobiety mieszkające w tej dzielnicy. Spokojnie jest. Brakowało mi tego. Jest również jakaś kobieta z lutnią, grająca sobie. Ludzka kobieta. To siadamy przy jakimś stole. Na lewo, na prawo, po środku. Po środku. Po środku. Nigdy nie siadamy po środku. Więc dzisiaj usiądziemy. Dzisiaj świętujemy. Światowi przyjechali do miasta. Trzeba się pokazać. Dzisiaj światowi są w centrum. Oj, będą. Siadacie sobie. Podchodzi, jak zawsze, od ucha do ucha uśmiechnięta karczmarka. Witajcie, moi drodzy. Co to podać wam? Dzisiaj świętujemy. Po ile jest kufel piwa? Po sztukę. Przepraszam, po pół sztuki dla was. O, dziękujemy. Jak To tak dziękuję. na całą karczmę
To stawiam dla każdego. Później będzie marudził, że pieniędzy nie ma. Oj, już Ukharu. Myślę, że powinieneś to przemyśleć. Nie? Ukharu uważa, że to genialny pomysł. Moim zdaniem też. Patrz, jak wszyscy będą wiedzieć, że to światowi im postawili. A tam nagle z góry schodzi jakaś dziwna istota. Tak z 1,20 m. Ukharu wie, co to jest. Ukharu spędził sporo czasu z takimi istotami. To goblin. Goblin z wąsem. Czarnym. Długim. Ona miłość Matki Ziemi. Ubrany jako zesek. To przylazło z tej góry. Ty, Ukharu, to jest ten to jest? goblin? Co mówisz? Piwo dla wszystkich? Ukharu sam nie wie, co to jest. Cicho. Trzeba zobaczyć, jak to się zachowuje. Jak jest głupie, to może to goblin. Mówi to na głos oczywiście. Dla wszystkich. A jak nie jest głupie, Nie wiem, może coś innego. to boblin. Co? Może w dużych miastach się wykształciły jakieś mądrzejsze. Nazywam się Wezygiusz IV. O, to na pewno nie jest. I chętnie napiję się z tym państwem piwa. Siada do waszego stoliku. Witam szczególnie państwa. Jakież to piwo dzisiaj pijemy? Ukharu się patrzy na niego. Ja patrzę na Lloyda. Żeby wytłumaczyć, oczywiście, on jest taki koloru zgniłej pomarańczy. Ma na sobie koszulę, nawet z kołnierzem skubany. Do tego taki kubraczek, plecak, spodnie brązowe buty. Ma oczywiście długie uszy, odstające naprawdę sporo. Całe 10 cm z każdej strony. Duże, wyłupiaste, pomarańczowe oczy. Troszeczkę taką kępkę włosów na głowie, malutką. Pojedyncze włosy tak naprawdę. No dobrze, co państwo dzisiaj oferujecie dla mnie, żebym się napił? Sio. Dlaczego tak do mnie? Drogi panie, Sio. czym ja czegoś pana uraziłem? Dla każdego zamówiłem, czyli dla ciebie też. Ukharu aż głowa boli, jak patrzy na niego. Sio. Jakiś to z pana rasista. Nie rasizm. Aż Matka Ziemia płacze, jak na ciebie patrzy. Sio. O, co za bezczelność. Dobrze, drogi panie, kiedyś się spotkamy. Może Ukharu. przysiąść, nie mamy nic przeciwko. To tak jakby Osesek, nie wiem, nagle wytatuował sobie na ramieniu, nie wiem, Herborku albo Shodoja. O, Ukharu. no, Dzisiaj ten goblin ma świętujemy. wąsa. Świętujemy dzisiaj. Przynajmniej mam, Ukharu też by mógł mieć, jakby chciał. Sio. ale nie ma. Dobrze, drogi panie. Drogi goblin, jesteś tu mile widziany. Pozostałym państwu życzę miłego wieczoru, natomiast podziękuję. Do widzenia. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Ukharu. Napijmy się kiedyś piwa. Koru. Z miłą chęcią, drogi panie. Można pana tutaj spotkać często? Absolutnie. Jestem zawsze w podróży. Proszę, mamy wolne miejsce. Ukharu po prostu... Prowadzę sprzedaż guzików. Jestem głównym handlarzem guzików w całym regionie. Guzików. A jakież to guziki pan sprzedaje? Och, każde. Masz igłę i nić? Mam, oczywiście. Jak inaczej przyszyć guziki? No, Osesek chce kupić igłę i nić. O, drogi panie, wydaje mi się, że pan chce kupić igłę i nić. No, po co Ukharu igłę i nić? Ale ze względu na to, że jest pan niebywale dla mnie, wobec mnie niemiły, Ale Ukharu nie potrzebuje igły i nić. Osesek Wezygiusz- potrzebuje. Wezygiusz nie wychował się w Ranarze. A nie, to co innego. To Ukharu, przepraszam.
I to jednak to rana, rogupia gobliny. Mój brat jest prawdziwym mistrzem krawiectwa. Dobrze, zatem oficjalnie się przedstawię. Nazywam się Wezyliusz IV Podarek. Bardzo nam miło. Jestem Bardzo nam miło. Aleksiej. Jesteśmy zaszczyceni. Miło cię poznać, Aleksieju. Co do moich guzików, moje guziki potrafią być wykonane z różnych kamieni, z różnych metali, korków, z drewna. Czyli innymi słowy są wielomateriałowe. Tak, tak, wiele tekstur. Tekstyli. Proszę pana, wydaje się pan poważnym handlarzem. My często podróżujemy. Czy nie przydałoby się panu, gdybyśmy musieli przewieźć dla pana w ramach naszych podróży guziki? Aha, może kiedyś nadarzy się okazja. A jakie są państwa referencje? Nasze referencje? Jesteśmy światowi. Przybyliśmy z różnych krańców tego kontynentu, żeby się spotkać w tym miejscu. Mamy doświadczenie w podróży i całkiem duże w poszukiwaniu przygód. Potrafimy eskortować ładunki ważne, cenne. To są nasze referencje. Zamieniam się w słuch. Rozumiem. Na obecny moment nie bardzo potrzebuję. Na obecny moment wypoczywam. Jeżdżę A po więc- różnych miejscach. Z wielu przepędzają, ale rozumiem. Współczuję. Przyjechał pan zobaczyć cyrk? Ależ oczywiście, że przyjechałem zobaczyć cyrk. Bardzo miło z pani strony, że pani pyta, jak panienki imię. Nel. Miło mi poznać. Mi również. Jakbyście państwo szukali na przykład, jak to mój braciszek mówi, wystrzałowych szat, to mogę podać jego pracownię. Z wielką chęcią. Przyjemnością. Mój braciszek ma pracownię w Brightwood. Mój braciszek nazywa się Jeremiasz Podarek. Ukharu nigdy nie słyszał tak mało goblińskiego imienia. No cóż, z nami goblinami jest tak, że jednak częściej nadajemy sobie sami imiona i nazwiska. Ponieważ nasze życie na północnym wschodzie jest dosyć kruche. No co goblin nie powie. Oj, Ukharu, i tak Ukharu, delikatnie daj tam spokój. uderzam go pięścią w biceps, już bez przesady. Ten pan jest bardzo miły. No a Ukharu nie mówi, że nie. Ale większość goblinów, które Ukharu spotkał, nie grzeszyły ani urodą, ani inteligencją, ani zwinnością. Na pewno nie miały takiego wspaniałego wąsa. I tak wspaniałego, Dziękuję. tak wspaniałej mowy, zasobu słów. To prawda. Jeśli chodzi o wąsa, to Ukharu akurat nie pochlebia. Lepiej goblinom bez wąsa. Ukharu, daj Aż to spokój. głupie. Gobliny zazwyczaj łysa, a tu taki wąs. Psuje panu ten wąs. Przepraszam za kolegę, on po prostu... Ależ nic się nie stało. On po prostu jest zazdrosny, bo on nie ma takiego wąsa. No, Ukharu nie jest zazdrosny. Ukharu nie chce mieć nigdy wąsa. Umniejsza pan po prostu jego męskości tym To wąsem. prawda. Ruwen wie, że męskość Ukharu nie jest nawet do umniejszenia. Ale nie ma takiego wąsa. Twoja męskość jest tak wielka, że nie da się jej zaprzeczyć. Mięskość. A Ukharu ma tak długie, czarne i mocne włosy, że jakby chciał mieć wąsa, też by miał. Ale nie ma. Bo nie chce. Tak, to zapuść. Jak z tym piwem? A żeby Ruwen wiedział, że Ukharu zapuści wąsa. Przynosi karczmarka. 2 tygodnie i będzie wąs. Proszę, pijcie, pijcie. Zdrowia. Dziękujemy. Dziękujemy. Zdrowia. No i zbijamy kufle, rozumiem. No wyszło, że 14, jeśli każdemu w karczmie. Jeśli faktycznie jest 10 osób plus, Ale miało plus być Po chyba pół za sztuki pół złota. dla nas. No.
No No to to 14 osób, w sensie 7 sztuk. 6 sztuk. 14? Nie, chwila. No mówiłeś, 10 było w karczmie i nas 4 przyszło. Plus on przyszedł jeszcze, ten No to goblin. wtedy 7,5. No i plus jedno dla mnie, bo powiedziałeś, że dla wszystkich, więc łącznie 8 sztuk złota. Ja, narrator, też napiję się ze zdrowem światowych. Kaczmarka odchodzi. Czy jakoś... Ruszył się. Czy reszta gości jakoś jest zadowolona z tego, że dostała darmowe... Tak, względnie tak. Wiedzą, że to od nas? Mhm. Tak podnoszę kufel do góry. Dzisiaj świętujemy. To ja też podnoszę. Za światowych. Za zdrowie i przygodę. I żeby nie umrzeć jeszcze raz. I za wąsa. Albert wstaje do was, bo was najbardziej zna. Wasze zdrowie. Kinam głową. Za światowych. Tam jedna ta krasnoludka odmówiła piwa, nie? Że... Ucharu chętnie przyjmie. No i kaczmarka ci przynosi to drugie. To stukamy się kuflami i pijemy. No. Lloydzie, mówiłeś, że dzisiaj ty płacisz, prawda? Już zapłaciłem. Nie, Mówiłeś, że idziemy na mówiłeś, twoim koszcie. to prawda, mówiłeś, że idziemy na twój koszt. Idziemy na mój koszt. Szalejemy dzisiaj. Skoro tak mówisz. To wezmę coś do jedzenia. O, To Ucharu ja też. też. O, to jajka to takie. Idę zobaczyć, co mają drogiego. Moi drodzy, i tak Pokazuję Aleksowi język. El, to Ucharu idzie z tobą. ja tak biorę Ukharu i Nel pod ręce obydwie. To co, 2 całe świnie dla nas? Nawet i 4 świnie. Skoro na koszt Lloyda, No i idziemy do to lady. myślę, że całej karczmie możemy postawić świnie. Ja takich biorę na bok. Ucharu ma pomysł. Jak Lloyd dzisiaj stawia, to może drużyna by kupiła sobie tutaj stolik. Żeby był ich. To nie jest zły pomysł. Który wam się podoba? Może jakiś... Ja w tym Ja, czasie, ja tak ich obracam, żebyśmy mogli spojrzeć na stoliki, tak się przyjrzeć. ja w tym czasie chciałbym zobaczyć, czy jest jakaś grupa osób, którym najbardziej się spodobało to, że dostali darmowe piwo. Nieszczególnie. Nam. Nie, to po prostu do... Albertowi może. Reszta, no tak miło. Chciałem więc wziąć jeden kufel, podejść do któregoś stolika. Tak spróbować się dosiąść. Do jakiego stolika? Jest 2 mężczyzn siedzących, gadających o polityce. Mężczyzna z kobietą, którzy razem spożywają posiłek i mają miły czas. Krasnoludka, Albert. Rodzinnie przyszedł brat z bratem i z siostrą. Do jednego stolika. Do kogo byś chciał? Do nich właśnie. Do tych Wiedźmy. rodzin. Tak, dokładnie. I wtedy się nabił na widły. Witajcie! Dzisiaj świętujemy. Tak podnoszę troszeczkę ten kufel. Napiję się trochę. Świętujemy. To kapłanom wolno pić? Najwidoczniej nie łamię żadnej zasady. W porządku. Twoje zdrowie. Przybijam z nim. Świętujemy, bo właśnie wróciliśmy z ciężkiej wyprawy. Chcielibyście usłyszeć coś co nieco o tej opowieści? Rzuć na perswazję. 15. Tak wydają się być średnio zainteresowani. Możesz, ale
No tak, wydają się średnio zainteresowani, no Każdy tutaj przychodzi zjeść, odpocząć. to jeszcze raz chwilę podniosę kufel. Wasze zdrowie. I odchodzę, wracając do stolika naszego. Ukharu uważa, że ten stolik, i pokazuje taki jeden trochę w rogu, jest dobry. Widać wejście i widać też szynkwas. Myślę, że... Tylko, że nas może być wtedy mało widać. No właśnie, ale to zależy, czy chcemy być widoczni. Wydawało mi się, że w tamtym stoliku, pokazuję taki przy oknie, była najlepsza temperatura pomieszczenia. Nie było duszących zapachów z kuchni. Ruben, nie śmiej się. Nie było... Mówię poważnie, nie było duszących zapachów z kuchni. Nie będzie nam za gorąco w lato. Będzie idealnie. Dobrze, niech będzie. Ale nie, jak drużyna będzie w rogu, to będzie tak tajemniczo, że zarzucimy sobie kaptury, będziemy palić fajki. Wszyscy będą mieli takie nie wow. Będą Ale- przychodzić do nas poza Tak. I będą się pytać, jakie przygody przeżyliśmy. Będą się nas bać, raczej nikt nie Nie. podejdzie. Nie będą Będą się... myśleć, że jesteśmy tajemniczy. Właśnie będą myśleć, że jak tacy tajemniczy, to najlepiej robotę wykonają. Ale to musimy sobie kupić jakieś szaty z kapturem i fajki. Ukharu ma Lloyd taką. dzisiaj stawia, więc No, od razu szaty możemy kupić. korzystajmy póki możemy. To zapytajmy najpierw o cenę tego stolika. Dobra, zobaczymy, czy nam w ogóle sprzedadzą. A czy to tak pod wynajem bardziej? Możemy jeszcze taką jakąś plakietkę na ścianę dać. Możemy Światową. sobie wystrugać nasz znak, ale myślę, że to powinno być coś prostego. Zobaczcie, elfy mają na przykład potrójny węzeł. To jest ich znak. Chwila, ale czy to jest taki okrągły stół na ten, który patrzymy? Właściwie to nie. To one są prostokątne. No nie pasuje, żeby wyrzeźbić kompas. Ale narysować można. Nie ustaliliśmy, że to Jeden z nich jest okrągły. A taki w rogu? Taki w rogu. Taki przy szynkwasie. No, A, możemy go przesunąć. Możemy poprosić o zamianę. Tak. Tylko, że nie uzgodniliśmy jeszcze, który znak jest naszym no wiecie, Logiem? znakiem rozpoznawczym. Znakiem rozpoznawczym. Z jakim rozpozna? Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja naprawdę szczerze wątpię w to, że Nel, Ukharu wiedzą, jak wygląda kompas. Ruven ma największą prawdopodobieństwo, dlatego Ukharu mówił mapa. a Lloyd mógł widzieć gdzieś tam na targach u No siebie. bo ja mówiłem, że opowiadałem, że kompas to wskazuje 4 strony świata. Według Ukharu jest 5 stron świata. Jest wschód, zachód, północ, południe i kierunek tutaj, jak się w miejscu stoi. To nie jest zaliczane jako strona świata. To chyba nie tak działa. Dobra, ustalimy jeszcze nasz znak rozpoznawczy. Ja nie jestem za kompasem, Ruvenie. No to Ani za mapą. Uważam, że To możemy mało mieć osób rozumie. przed... Jeżeli mogę się wtrącić, uważam, że kompas by wyglądał wyśmienicie. widać, że osoba z dobrym gustem. Moim znakiem rozpoznawczym jest drewniany guzik. Taki jak ten. Pokazuję wam. Bardzo Z pewnym ładnie. szacunkiem, panie Goblinie, ale nie wpieprzaj się pan, jak ktoś gada. Jezus. Jest pan niebywale niemiły. Bardzo przepraszamy za kolegę. Uważamy, że umniejsza pan po prostu jego męskości, dlatego się tak zachowuje. Musi sobie nadrobić. Nie każdy goblin tak mężny jak pan i nie każdy ork tak mężny jak pan. Podziękuję za państwa towarzystwo. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję Wzajemnie. panu Dziękujemy za panu. browar. Ja zmykam. Do Dobrej zobaczenia. I wchodzi na górę tam. Dobra, trzeba się Dobra, zapytać. zapytajmy o cenę. Lloyd podchodzi do nich. Nie, Lloyd nie podchodzi. No i daj nam sekundkę. Musimy się zastanowić, co chcemy. Osesek też chce się wpieprzać w rozmowę. Ej, Ukharu. Myślałem, niedługo Prezent szykujemy dla Oseska. No właśnie. Niespodziankę.
Usiądzie i będzie pił piwo. Może wypić to, co Ukharu wziął. Ale tak głupio samemu siedzieć. Zaraz przyjdziemy, postaw nam kolejkę, tylko jeszcze po prostu musimy zamówić coś do jedzenia i przyszykować prezent. Zaraz przyjdziemy, Lloyd. Na pusty brzuch nie wolno pić. No właśnie. Czy my zjedli jajka dopiero co? Jaką niespodziankę możecie szykować w karczmie? Lloyd, po prostu usiądź. Arczemną. Lloydzie, przeżyliśmy już tyle razem. Nie ufasz nam. Siadaj, bo cię Ukharu posadzi. Wasze miny, jak odchodziliście od stołu po tym, jak dowiedzieliście się, że... Chcę rzucić na przekonanie Lloyda, żeby usiadł. Chcę rzucić na percepcję. Perswazję. Perswazję, tak, Percepcję. przepraszam. To rzućcie przeciwko sobie. Ja mam z ułatwieniem, bo jestem w mieście, tak chciałam tylko dodać. Okej, to ja Lloydowi też daję ułatwienie. Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu, bo jestem GM-em. To jest niesprawiedliwe. Wow. 14. A Lloyd Jak na na razie razie ma... wygrywa. 14. O! No, Na siadaj, trolla. Lloyd. No dobrze, tylko wracajcie już, no. Za chwilkę będziemy. Siadam. Dobra, to zapytajmy o cenę tego stolika i zamówmy coś do jedzenia. To podchodzimy do szynkwasu. Tak, co dla was jeszcze będzie? Co macie tu najdroższego do jedzenia? Oj. Całą świnię faszerowaną, Za ile? Tak! Za ile? ale nie wiem, czy mam na stanie. To prosimy sprawdzić. Domiarza. A to takie na imprezy na ogół. To na dzisiaj nie mamy. A oprócz tego? To jest drugie najdroższe. Mamy względnie tanie rzeczy. No dobra, to Ukharu chce to, co zwykle. Przepraszam, ale nie pamiętam każdego ulubionej potrawy. Ukharu też nie pamięta, co ostatnio zamawiał. Pieczone ziemniaki, gulasz, O, pieczone rosół ziemniaki i... dzisiaj jest. Nie. Pieczone nie. Takiego kurczaka znalazłem strasznie dużego ostatnio. I z niego ten rosół? Tak. To nie. A żeberka są? Nie, złociutka nie ma. A jakaś rybka? Nie, rybka. A rybka? Tak, mamy w sumie sandacza. O, to ja poproszę. A jest może jakiś jeleń? Albo Nie, świnia. nie, dziczyzny nie mamy. Świnkę mamy, tak, jak najbardziej. Kabik? Tu, tak, Ukharu chce to i ziemniaki. Ja chcę do rybki w takim razie. Mamy śledzia w zalewie z octem i cebulą. Nie. Sandacz, niech będzie usmażony sandacz. A czy macie państwo jakieś owoce? No, zważając na porę roku, to nie za wiele. W takim bądź razie też ziemniaczki. Ja proponuję jeszcze, bo mąż naprawdę świetny robi, pasztet. Albo na przykład ciasto jabłkowe. Jabłeczne. O, To ja jabłecznik. poproszę jabłecznik. Ja poproszę jabłecznik. Na zdrowie. Ja poproszę... Dzięki, mordo. Ukharu ma nadzieję, że pani do jedzenia nie da próbę. To ja poproszę jabłecznik i poproszę to samo co Ukharu, czyli ten schab i ziemniaki. I teraz Ukharu ma specjalne pytanie. Tak. Czy można Wynająć stolik. wynająć stolik, żeby Tak, zawsze żeby był był- dla nas? Żeby zawsze był dla nas. Zawsze. Oj, Albo zazwyczaj przynajmniej. złociutcy, to nie wiem, czy takie rzeczy mogę zrobić. A to przynajmniej zawsze jak drużyna jest. To żeby, Ale jak ktoś usiądzie, to nie wygonię. no powiedzieć, żeby się przesiadł. Oj, nie chcę tak nikogo faworyzować. No nic, Ukharu próbował. Może w przyszłości, Ukharu, jak będziemy bardziej znani. I bogaci. I Boga. Jak będzie możliwość, proszę bardzo, siadajcie, ale nie będę nikogo wyganiać.
Nie no, Ukaru nie chcę wyganiać, tylko przesiadać, ale okej. Dziękować. Haru, to jeszcze zapytaj o ten okrągły. A, co? Czemu? Znaczy można... Wiesz tam... siu, siu, siu. Ale to teraz. No tak, no zapytaj po prostu. A okrągły stół można przestawić gdzie indziej. No dobrze, no. Jeżeli potrzebujecie, proszę bardzo. To można. A czemu Ukaru musiał się o to pytać? Bo byłoby niemiło, jeśli byś przedstawił bez pytania. To jeszcze raz. Ziemniaki ze schabem 2 razy. I co miało być jeszcze? I 2 Sandacz z ziemniakami. Sandaż z i ziemniakami. sandacz i 3 razy jabłecznik. I to na koszt tego seska, co tam się... Znaczy 3 kawałki. Nie, złociutka, my całe pieczemy i sprzedajemy. A To jeden cały. 2 całe. 2 całe, dobrze. Na zapas. Na koszt tego. To ile będzie? 15 sztuk. $15 sztuk złota. A można To nie, powiedzieć... to, A czy jest może... to pani dorzuci jeszcze coś tam. Ale czemu? Czy, No bo to Takie Jest- duże zamówienie. czy Jakiś właściwie jest... bonusik. Czy może właściwie jest może jakiś... Mam wino. Właśnie, o to chciałam butelkę zapytać. wina. Za darmo. 2 butelki, poproszę. Nie no, Białe czy czerwone? I Oba. takie, i takie. Jeszcze cydr mamy. Oczywiście. cydr. O, cydr, bo on lubi. To 2 razy wino, cydr. Tak, wino białe i czerwone i cydr. No dobrze. Że To ile buteleczkę. Butelki, takie duże. I litrowe. Bo sushi. Nie, takich dużych to nie mamy. Mamy Takie tylko małe. litrowe. To litrowe, Ukaru. Ale wina też? Chyba, że beczułkę. A ile za beczułkę? Beczułkę? Beczułka 50 sztuk złota. To nie, trochę za dużo. To trochę za dużo. To jednak Do butelka. wina 3, tak? 2 i cydr. 2 i cydr. A ile za taką Cydr to butelkę? wino. Nie no, cydr. A ile za taką butelkę? Za czerwone? Mhm. Za czerwone 5. A za białe? 4. To czerwone i białe. A co z cydrem? No też. A za ile? Za 3. 12, 27 akurat. 27. To akurat. O tak, to 27. No 27. Na jego koszt. Dobrze. Pokazuję palcem na Lloyda. Wracacie do niego? Nie, najpierw idziemy przestawić okrągły stół. A tak, najpierw przedstawiamy. Do rogu go. Potrzeba silnych osób. No to ja idę. Mamy 3. To mamy 3 silne osoby. No to przestawiacie sobie już. Usiedliście, przychodzi do was Lloyd. Chodź, Lloyd. Mam nadzieję, że nie przekroczyliście 10 sztuk złota. Nie. Wszystko najtańsze chcieli. Tylko najtańsze. Tak, tylko jeszcze ty musisz sobie A zamówić. właśnie, Lloyd, bo dla ciebie nie A, wzięliśmy. znaczy wzięliśmy ci tylko cydr, bo wiem... Nie wiemy, no właśnie, a nie wiemy, co byś sobie zjadł, więc musisz jeszcze podejść. Może od razu się rozliczysz z panią. No, Czuję od was jakby taką pułapkę. Nie, to alkohol. My pułapkę, Lloyd, gdzie Lloyd, tam? przecież nas znasz. Już od 2 tygodni. Lloyd patrzeć tak głęboko w oczy. Lloyd, wiesz, że my byśmy ci czegoś takiego nie zrobili. Ale Ukaru ma złą wiadomość. Czegoś, czyli Nie będzie czego? prezentu. Nie będzie. Niestety. Mogliście mnie zawołać. Czemu? I Ale zamówić. zapomnieliśmy, Lloydzie, wybacz. Ewentualnie ja ci mogę zamówić. No dobra, tak jak nie przekroczyliście 10, to sobie coś zamówię. Tak. I idę. Ruben powstrzymuje się po prostu od śmiechu. Ukaru uważa, że Asha to go powinna pobłogosławić za to. Karczmarka mówi: O, pan zapłacić, tak?
Tak. 27 sztuk złota. Lloyd się przywraca. Wszystko z panem w porządku? Lloyd. Krzyczę z drugiego z kąta sali. Lloyd, Osesek. Wszystko dobrze? Potknął się? Lloyd, Do szpitala trzeba? ja ci pomocy? Nie, dziękuję. Usłyszałem 27 sztuk złota? No tak, za 2 razy schab, 3 razy ziemniaki, sandacze, butelkę czerwonego wina, butelkę białego wina, cydr I 2 jabłeczniki. i 2 szarlotki. Zaczęłaś pani przygotowywać? Oczywiście. Lloyd znowu się przewraca. Chyba to przez, nie wiem. On chyba pijany, za dużo alkoholu wypił. Nawet jeszcze dzisiaj nic nie pił. To nie no, pił piwo, to może bez tego cydru. Proszę pana. To, Krasnolud wlatuje. Wszystko dobrze? wszystko dobrze, już płacę. Drżącymi rękoma wyciągam moją sakiewkę i odliczam 27 sztuk. On podaje ci rękę i hop do góry. Dziękuję, miło z pana strony. Już daję 27 sztuk złota. Dałem 27 sztuk złota. Zamawiasz sobie coś? Nie, No dobrze. Wracasz do stolika? właśnie pozbyłem się dużej ilości zaufania. To będę jadł. Najedz się wstydu. Będziesz pełny. Wracam do nich. Słabo mi trochę. U Haru też tak miał. Spokojnie. Zaraz przyniosą wino. Spokojnie. I twój cydr. No tak. Haru nawet odstąpi trochę z hubu. Tak coś. Ja odstąpię Charlotte. Dziękuję, strasznie miło z twojej strony. Aj tam Lloydzie. Następnym razem to będzie na kosztu Haru albo mój. Mhm. Nie no, u Haru nigdy nie powiem jeszcze co chcecie. Dali mi. Ja też. Karczmarka na tacy przynosi butelkę wina, butelkę białego wina, cydr. I szklanki. Znaczy nie szklanki, bo nie są wykonane ze szkła, tylko z cegły. No to ja otwieram czerwone wino i rozlewam każdemu. A, czyli najpierw czerwone, niech tak będzie. Najpierw najdroższe. Trzeba raczyć kubki smakowe. To właśnie najlepsze... Tylko rozlewam każdemu oprócz siebie. Wypijam. Ruwen ma dziwne zrozumienie słowa każdy. Sobie nie nalał. Czy jesteś tego taki pewien? I zaczynam pić po prostu prosto z butelki. U Haru zaczyna myśleć, że Ruwen ma problem z alkoholem. Nalewam sobie po wypiciu kubka wina, zaczynam nalewać sobie cydru. Czy wy chcecie coś zrobić podczas tego jedzenia? Po prostu jeść. Nie, jeść, sobie bawić Jeść, się. żartować, świętować. Takie dobre zakończenie. Ja rozumiem. No dobrze. Czy ktoś coś jeszcze chce powiedzieć na koniec? Na koniec wznosimy toast tym białym winem Za Lloyda. Za Oseska. za nas wszystkich. Za Oseska, który stawia nam dziś jedzenie. Oby nie był to ostatni raz. Oby nie tylko dziś. I wypijam. Ja też. Ja też. No to była uczta, to trzeba powiedzieć. No. Zasłużyliśmy. Za przeżycie czasem można hulać duszę. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Drodzy słuchacze, ze względu na jakieś zakłócenia magiczne prawdopodobnie nie posiadam podsumowania, więc dogrywam je. Moi drodzy, zakończyła się przygoda w krasnoludzkich stronach. Było ciężko,
Tunele okazały się zwodnicze, trudne do przejścia i bez ekspertyzy kogoś w tych stronach jest naprawdę ciężko. Ukharu spotkał się prawie ze swoimi bogami, opuszczając na zawsze drużynę. Lecz na szczęście przetrwał. Ruwen również był na schyłku. Było bardzo ciężko. Ale finalnie odzyskali artefakt i wszystko ułożyło się nie najgorzej. Otrzymali zapłatę i zrobili coś dobrego, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę artefaktem była proteza dla Kariego. Teraz zdecydowali się odpocząć. Odpocząć od przygód i wrażeń. I to, co nadchodzi, to po prostu zwyczajny cyrk. Ale czy na pewno? Tego dowiemy się na następnej sesji. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie. Zapraszam podzielić się, które historie Wam się najbardziej podobały. I trzymajcie się ciepło. Cześć.